Witajcie drodzy nasi słuchacze, witamy Was na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Dzisiaj trochę inaczej, trochę standardowo inaczej, ale inaczej w innym gronie. Z tej strony, po tej ciemnojasnej stronie mocy Michał, witajcie wszyscy. Po drugiej stronie Darek, witaj. Witaj Michale, cześć, witajcie. W ogóle dzisiaj że tak powiem, taka premiera, bo bez Grzegorza, no i nie wiadomo, czy to pójdzie lepiej, czy to pójdzie gorzej, a może to pójdzie sprawniej, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek długo lub niedługo oczekiwany, wyczekiwany, jeżeli chodzi o odtwarzacze CD. To jest taki temat trochę poboczno-niepoboczny, bo w tej gałęzi, w vintage'u całego, no nie ma, to jest takie, powiedzmy, że już nowoczesne podejście do tematu, bo to są lata 80. i w zasadzie w większości ten rozkwit, rozwój i boom płyt jako takich, czy nośników muzyki wszelakiej, to są lata 80. Zupełnie inaczej niż w przypadku deków, prawda, Darku? No, pełna zgoda, natomiast płyty CD to de facto nie tylko sama muzyka, tudzież na przykład jakieś filmy i tak dalej, ale początek lat 90. to już wchodziły gry na płytach CD, także płyta CD, można powiedzieć, miała swoją jeszcze taką drugą młodość, taki drugi atak przeprowadziła w latach 90. właśnie będąc nośnikami gier na płytach CD do komputerów PC. Tak, no tutaj można byłoby jeszcze liznąć trochę historii dla tych, którzy są trochę młodszych roczników i przypomnieć o dyskietkach miękkich, twardych i w ogóle innych nośnikach danych w ogóle wszelakich, natomiast przy pewnych pojemnościach no niemożliwe było z tego skorzystanie. Ja już jestem, powiem Ci, Michale, tak stary, że załapałem się jeszcze na miękkie dyskietki w 90 roku, także pamiętam, tata kupił jakiś tam komputer, to było wtedy, nazywał się komputer kompatybilny z IBM, tak? PC tak. Kompatybilny z IBM-em, było coś takiego i on jeszcze był na miętkie dyskietki, chociaż już obok była zaślepka na slot tych 3,5 calówek, tak? Ale jeszcze były miętkie, tak? Monitor monochromatyczny, zwykły czarno-biały i tam zagrywałem się tam w różne gry. Natomiast no to nie jest kanał o grach, także będziemy jechać o CD-kach. No a CD no to jest przełom lat 79, 80 roku, tam, bo chyba w ogóle format został wdrożony w 79 z tego co pamiętam, a z początkiem lat 80, tam 82 rok już wystartował na poważnie. Aczkolwiek tak jak powiedziałeś, no nie jest to brane jako taki vintage, no bo to już jest technologia cyfrowa de facto, to już nie jest analogowa, tak jak mówisz, jak kaseciaki czy jak szpulaki. Tak. I tutaj dochodzimy do pewnej ważnej kwestii, jakim jest tor cyfrowy, który musiał być tam w tym odtwarzaczu CD zamieniony na tor analogowy. No i tutaj nie bez kozery będzie trochę ciężko nam przejść przez ten temat, dlatego że nie tylko samo CD jako CD bierze udział w odtwarzaniu toru muzycznego, natomiast cały zestaw, jak wszyscy wiecie, i kolumny, i wzmacniacz, niektórzy puryści nawet drogie kable, przewody, zasilanie, uziemienia i tak dalej. Natomiast wracając do tematu, różnego rodzaju DAC-i, które biorą udział w przetwarzaniu toru cyfrowego na tor analogowy. O tym na pewno dzisiaj trochę będzie. To co, zaczynamy? Zaczynamy. W ogóle tutaj jeszcze może dodam, że żeśmy zrobili takie widełki, no bo to byłby niekończący się, no na pewno nie szybko by się skończył ten film. Zaznaczyłeś do 1000 zł, tak. Z tego co wiem. Tak, że mamy CD-ki, odtwarzacze do 1000 zł. Tu oczywiście no Allegro, no podobnie jak na Olixie będą nam wywalać jakieś boomboxy, pewnie Discmany, jakieś takie paździerzowe wieże, więc no tu już widać Discmany, więc to będziemy po prostu omijać, a skoncentrujemy się na, że tak powiem, jakby to Grzegorz powiedział, na prawilnych odtwarzaczach CD. Niekoniecznie drogich, niekoniecznie dobrych, ale jednak w przedziale od 0 do 1000 zł. No to zaczynamy. Pierwszy z brzegu Onkyo, CD DX7210. Tutaj moja uwaga, jeżeli będę wiedział, to oczywiście pojawi się informacja, na jakim DAC-u to stoi. Trochę tego już człowiek nasłuchał, przesłuchał
coś tam potrafimy o tym powiedzieć, natomiast no nie wszystko jest tego sprzętu na rynku, tyle że czasami po prostu nie jesteśmy w stanie. W przypadku samych odtwarzaczy CD bierzemy pod uwagę różnie, natomiast bierzemy pod uwagę głównie to, jak to będzie grało. Znasz to? To akurat co tutaj widzimy? Wiesz co, to jest ten taki dość popularny, wiesz, że okna, znaczy do dość popularnych magnetofonów kasetowych. Ja właśnie jestem zwolennikiem bardziej właśnie analogowego zapisu, czy tam odtwarzania, bo to jest to nazwijmy to, jak powiedziałeś wcześniej, no to jest takie troszkę półanalogowe, bardziej cyfrowe. Nie znam, nie miałem, natomiast z tego, co widzę tutaj, to on wygląda, jakby na kopalni robił ten odtwarzacz CD, jak tak patrzę na niego. Tak, troszeczkę, i to jest taka domena sprzedawców naszych. Nie wyczyścić, nie umyć, pokazać, że faktycznie to było kopalni albo gdzieś tam. Zero nakładów, choćby tak od oka, tak? No jak już dziesiątki razy tutaj powtarzałem, wszyscy, nie tylko ja, ale pewnie wy, albo zdecydowana większość nas często, gęsto kupuje oczyma lub oczami, no a tutaj nie za bardzo się tego chce kupić ani oczyma, ani oczami, no bo dokładnie, to wygląda dość biednie. Że on jakby z zewnątrz nawet nie proponuje nam niczego więcej niż tak naprawdę zwykły odtwarzacz, który powiedziałbym, że jest z takiej lekkiej, niskiej półki, chociaż może ktoś się ze mną nie zgodzi. Natomiast i cena, i jakość, w tej chwili stan tego sprzętu pokazuje, że niespecjalnie jest się tutaj czym zachwycać. Jeżeli chodzi o następny model, mamy tutaj Sony. Tu oczywiście tych DAC-ów, których Sony, czyli różne firmy używały, jest multum, 500, 100, 900. Ciężko powiedzieć, jaki w tym przypadku mamy, bo też go nie znam. To jest raczej model z tych nowszych. Z tych nowszych i z tej serii, bo to jest taka seria Sony właśnie z takim podciętą podłogą, tak. I tutaj z takim ściętym daszkiem, tak? To była dość bogaty, był zresztą, no, wzrok był już niedobry, ale tak kilka metrów ode mnie na lewo, że tak powiem, czy po lewo stoi właśnie tej serii, znaczy nie tej tam wyższej, tam, bo to jest seria 3, tak? Ja mam serii tam 5 czy wyżej, mam mini diskę i właśnie odtwarzacz CD Sony, który ostatnio po jakichś 2 latach zacząłem słuchać przy okazji w końcu zrobienia porządku w swojej pieczarze. Porządki jeszcze do końca nie doszły, ale już akurat ten Soniak podłączony. On mi w tej chwili gra z Akajem. O Akaju nie wspomnę, jak to się nazywa, bo to jest takie combo. Brakuje mi jeszcze do tego Akaja wysuwanego na talerza gramofonu. Na gramofonu. Zadziwiająco gra to dobrze i muszę powiedzieć, że od 2-3 dni, jak zrobiłem porządek, ja to wszystko podłączałem, złączyłem z sobą. Słucham tego i to powiem Ci z zainteresowaniem, bez rozczarowania. Tutaj może nie takim rozczarowaniem myślałem, że będzie ten Sony. Nie wiem, to jest 530, nie chcę skłamać, jak ten Akai, ale jest zadziwiająco dobrze. Chociaż ja tego Akaja swego czasu rozkręciłem, bo on był zniszczony, połamany i do czyszczenia to w środku ten Akai wygląda, no jak powiem Ci, jak dobry komputer w jakiejś rakiecie, czy może teraz we współczesnych lądownikach księżycowych, tam jest tak tych płytek nawtykane, że nie ma miejsca. To może być nawet całkiem ciekawe połączenie, dlatego że ja też mam u siebie na pokładzie parę Akai i akurat one się dogadują z Sony. To znaczy tu też warto pewnie dla naszych słuchaczy wspomnieć, że Sony używało kilku DAC-ów w swoich konstrukcjach. Były to CDX-y, były to TDA, rzadsze oczywiście PCM56 i z tego, co mnie się udało porównać, oczywiście każdy może mieć swoje własne zdanie, natomiast z tego, co ja gdzieś tam, w czym ja się lubuję, to jest TDA i PCM56, natomiast Sony gra zdecydowanie wysoko, jaśniej niż pozostałe, porównując do Denona, czy Philipsa, czy Maranca, na pewno zdecydowanie gra jaśniej, więc to połączenie z Akai gdzieś tam wyrównuje te nasze doznania akustyczne. Tutaj mamy kolejny przykład trochę nowszej myśli technologicznej. Podejrzewam, że to są już lata 90. Zresztą nawet nie podejrzewam, gdzieś tam jako chłopak łażąc po sklepach w latach 90. Całą pewnością chyba nawet, aczkolwiek ten odtwarzacz też już widzimy, najlepszy czas ma za sobą, jest poobcierany. Tutaj wyświetlacz ten ciekłokrystaliczny no ma jakąś awarię, tak? Pewnie tam są takie
listwy, tak? Może coś, jakiś zimny lód jest, czy coś takiego i dlatego ta cyferka nie jest w pełni wyświetlana. Tutaj mamy przesortowane, oczywiście jest zresztą uszkodzony, natomiast mamy przesortowane tutaj naszą listę wyszukiwania od cen najniższych, tak żeby gdzieś tam trochę się łechtać tymi troszeczkę lepszymi okazami pod koniec naszego programu. Natomiast warto też zwrócić uwagę na jedną kwestię. Nie cena do końca będzie odzwierciedlała jakość dźwięku, który będzie się wydobywał z odtwarzacza i na pewno nie wszystkie opinie, które znajdziecie na forach internetowych. Warto jednak w tym przypadku, tak jak kolumny, kupić i podłączyć taki sprzęt do zestawu, żeby zobaczyć, czy to jest to, bo czasami może nas po prostu zasyczeć. Tu mamy kolejny przykład. Następny Sonego kolejnego, to jest CDP-311, to też jest, podejrzewam, że na CX-ie taki wymysł Sony'ego, dosyć jasny, dosyć sztywny, ostro grający. No nie jest to wybitne. Bardziej wybitne konstrukcje u Sonego to były ES i ESD, które były już zdecydowanie lepiej zbudowane. Tutaj też jeszcze przy okazji początku naszego spotkania, jeżeli chodzi o odtwarzacze CD, warto wspomnieć, że składa się on również z lasera, czy jakby z całego mechanizmu lasera. I to też nie jest takie bez znaczenia, gdyż są tak zwane wieczne mechanizmy, łącznie ze szklanymi soczewkami, pracujące w polu magnetycznym, są takie trochę gorsze, Plastic Fantastic, są takie w ogóle no-name'owe i co ważne gdzieś tam, przynajmniej dla mnie, to czy one są nadal dostępne, bo o ile są wieczne, to czasami okaże się, że kupując drogi odtwarzacz CD gdzieś tam w granicach 1000, 2000 czy 3000 zł może się okazać, że mamy fajny mebel, natomiast nie jest to sprzęt, który będzie działał. No, to też trzeba mieć na uwadze, że naprawy potem są drogie. Dokładnie tak. Aczkolwiek przy tanich sprzętach, ja Ci powiem, Tobie i Wam taka mała dygresja, tam osoba z dalszej rodziny poprosiła mnie, nie rozumiem jego toku postępowania, no ale okej, my to z Grześkiem nazywamy takie paździerzowe wieże, takie marketowe z lat 90. Tam się dużo świeciło, dużo się działo, tak. Były dwie kieszenie, był Cynic, czy nawet zmieniarka jest, i JVC w każdym razie jest to sprzęt i już znajomy zamówił do tego skąd by idzie, jak nie z Chin, 2 napędy lasera i niestety oba okazały się być nie te, mimo że miały być te. Zamówił teraz trzeci, no zobaczymy, czy to się trafi. I przy naprawdę taniej rzeczy, także to też nie jest, powiem Ci, Michał, taka reguła, że ciężko jest dostępny sprzęt drogi, bo taki zwykły, badziewny, tani też potrafi być już niekoniecznie dostępny. Nie ma reguły, jednym słowem. Tak, zdecydowanie tak. No tutaj moja uwaga dotyczyła na przykład laserów KSS 150 czy 240, 210, gdzieś tam w tym temacie, bo te wszystkie, na których oparte są Philipsy, Marantze, czyli te wszystkie CDM-y, no to już są rzeczy, gdzie potrzebujemy na to właściwie dawcy, to znaczy są dostępne w zależności od modeli, natomiast często gęsto one są po prostu nieprodukowane. No, są wieczne, natomiast są nieprodukowane, więc jeżeli cokolwiek nie będzie tak, to w tym momencie już nie działa. Zresztą ja mam taki jeden na pokładzie, który też miał być wieczny i wieczny nie jest. Czekam, aż się pojawi taki, który będzie spalony albo zdezynfekowany. Wyjąłeś mi to z ust, że sprzęt wieczny niestety nie bywa wieczny. No i szczególnie z tych starszych gdzieś tam lat naszych ulubionych, jeżeli chodzi o sprzęt vintage'owy. No to mamy kolejnego przedstawiciela Sony. To jest seria M, to jest seria MIDI. Generalnie bardzo proste odtwarzacze CD. Mam takie 2 i powiedzmy sobie szczerze, że to jest sprzęt, który gdzieś tam był dostępny też w naszych Pewexach, ewentualnie w tych sklepach już po transformacji. Nie był specjalnie drogi, tani też nie był, natomiast nie jest to nic wybitnego, więc jeżeli jest w świetnym stanie, ma to tylko służyć do odtwarzania muzyki w kuchni, to jak najbardziej tak. No nadal jesteśmy przy niskiej półce cenowej, zobaczymy co przyszłość przyniesie. Bardzo niska. Myślę, że nie wszystko będziemy sobie gdzieś tam oglądali, natomiast tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na oznaczenia, bo też nie wszyscy nasi słuchacze, większość zaawansowanych będzie wiedziała, natomiast
jakby są też osoby, które gdzieś tam zwracają uwagę na to, co jest opisane. No w dekach mamy zazwyczaj chwalenie się tym, czy mamy 1 głowicę, 2 głowice, 3 głowice, 5 głowic, 2 motory, 1 motor i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj producentom pozostało jedynie chwalenie się przetwornikami, które zostały gdzieś tam zainstalowane. Tutaj też ma dygresja, jeżeli chodzi o DAC-i 1-bitowe, 14-bitowe, 16, 18, 20, 24-bitowe i tak dalej. To też jest związane z nie tylko okresem ich produkcji, chociaż im dalej w las, im młodsze, tym tych bitów jest więcej. To też nie do końca jest tak, że ta większa liczba bitów jakby poprawia nam samopoczucie pod kątem słuchania muzyki. Oczywiście tutaj też się kilka osób może ze mną nie zgodzić, bo to też jest kwestia własnych uszu, własnego odczucia i może się okazać, że 2 przetworniki DDA 1540, które są 14-bitowe, zagrają o wiele lepiej niż nowoczesny przetwornik 24-bitowy. Tak, no tutaj też jeszcze kwestia tego, że sama ta płyta, też nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to można sobie doczytać, sama płyta CD ma bazę dla 16 bitów i jakby tego się ja przynajmniej trzymam. Odsłuchowo wychodzi to najpiękniej, a właściwie finalnie o to też chodzi. Tu mamy Kenudę, o nim też specjalnie więcej nic nie powiem niż to, co widzimy na zdjęciach. Stan jest bardzo ładny, natomiast to też jest bardzo prosty model. Warto taki sprzęt przetestować. Tak, tutaj też żeśmy przez chwilę widzieli na tylnej ściance, że to jest oczywiście CD-k, no integralna, nieintegralna, tak, ale tak. Raczej na pewno do wieży przystosowany, ponieważ on tam miał na małe jacki, o właśnie tutaj 2 gniazda sterowania, nie teraz czy to było sterowanie do pilota, tak, sterowanie do pilota, bo czasami właśnie tak jak przy wcześniejszym Sony, przy tych wyższych modelach tego Sony możemy spotkać, tam mamy również takie podobne 2 gniazdka na małe jacki, ale tam możemy sobie całą na przykład zawartość, jeszcze jeżeli płyta kompaktowa ma jeszcze dołożony tekst, to możemy sobie to po prostu przerzucić na mini diska. Tak. Dzięki takim złączom. Tak, no tutaj te niektóre bardziej rozbudowane odtwarzacze też mają gdzieś tam możliwość wprowadzenia, czy zbudowania sobie bazy danych, nawet jeżeli ona nie funkcjonuje, to możemy sobie ją stworzyć na temat. Tak, dokładnie tak. No to jest trochę zabawy, bo trzeba kręcić tym kółkiem, przyciskać, ale dla chcącego nic trudnego, tak? Dla fana gałkologii jak najbardziej to jest wskazane. Jasne, jak najbardziej, tak. No tutaj tych Kenudów też trochę będzie, Technicsów trochę będzie i Pionierów pewnie też trochę będzie. To też jesteśmy cały czas w tej nowszej już generacji. No przy tych cenach to się nie ma co dziwić. Przy tej nowszej generacji odtwarzaczy podejrzewam, że lata 90. cały czas jednobitowy DAC, który jest wbudowany. Trudno coś więcej na ten temat powiedzieć, no to niestety zawiera jeszcze wyjście optyczne, jeżeli ktoś by chciał tego DAC-a pominąć. Tutaj też ciekawostka, bo jeżeli na przykład nasz wzmacniacz ma wejście optyczne, czyli ma wbudowanego DAC-a, który jest świetny, można się o niego oprzeć, w tym momencie możemy sobie wykorzystać to wyjście optyczne i pominąć DAC-a, który jest wbudowany w odtwarzacz CD. I następny sprzęt właśnie, który jaki CD jest, każdy widzi. Tak. No to miniemy, tak, z boomboxa. Tak, bo to już bez przesady, żebyśmy się zachwycali wszystkim. To jest przedstawiciel Sony z tych troszeczkę starszych. Lata 80., 86, 7, 8 rok. Gdzieś tam linia Sony w ramach PCM 56, 670 i 770 są oparte o PCM 56. Ja je bardzo lubię. One w dobrej aplikacji zbliżają się do TDA 1541 i w zasadzie, jeżeli ktoś na siłę nie będzie porównywał odsłuchów, to jest w stanie naprawdę czerpać dużej przyjemności ze słuchania muzyki.
No i widzicie, to jest właśnie jakaś wskazówka, przepraszam Michale, że ci przerwę, ponieważ tutaj mamy cenę 100 parę złotych raptem, tak, a odtwarzacze na 1541 już osiągają ceny 600-700 złotych, więc jest to jakiś... Tylko ten nie ma na pewno 1541, nie? Do tego pewnie dojdziemy. Natomiast 1541 od Sony można już spokojnie kupić za 350 zł, jeżeli człowiek poszuka. I to jest naprawdę dobra okazja, żeby... Ale to wychodzi na przykład i tak taniej niż 1541 Philipsa, który potrafi być 2 razy droższy, tylko dlatego, że jest to Philips. No to jest też tak postrzegane jako, powiedzmy, tam pionier jako pionier formatu CD. No. Tak. Czy tutaj to co było wielokrotnie poruszane, czyli temat for internetowych, przekazów, podniecania się tym, że ktoś coś powiedział i tak już leci, że ten Marantz na pewno musi być lepszy od Philipsa, ten Philips na pewno będzie lepszy od Sony, a ktoś go zmodyfikował i na pewno to jest świetne, więc to tak mniej więcej jest jak z tym Sanyo J220. Nie? Tak, to którą ostatnio żeśmy mieli jeszcze Grzegorz gościł wtedy na kanale, to mieliśmy okazję podyskutować i dzisiaj nas odpuścił, więc... Tak, posłucha. Zobaczymy, jakie będzie miał uwagi dotyczące własnej osoby. Kolejny przedstawiciel ze średniej ze spółki MIDI. To też jest inaczej. Parę to też można dla chętnych można sobie sprawdzić tak na dobrą sprawę. Wszystko zależy od tego, co kogo interesuje. Głównie Sony swoje daki opierało na CDX-ie. Natomiast do tego dochodziły jeszcze PCM56 w głównej mierze i właśnie TDA i warto sobie sprawdzić, jeżeli taki Sony, bo czasami te wersje MIDI są dużo tańsze niż wersje standardowej szerokości, a można trafić w dobrej cenie, na przykład na PCM56, którego zresztą bardzo polecam. Tutaj ceny będą... Mów. Chciałem tylko nawiązać do tego, jakby do tej jakości, czy do stanu odtwarzacza, bo to też nadal jest niewysoka półka, 120 zł, a ten stan odtwarzacza potrafi być naprawdę dobry. To w ogóle jest, jeśli go teraz widzimy, to już jest na pewno lepsze od poprzedniego Sony, który żeśmy przed chwilą oglądali. Trochę pilotów nam się trafia, trochę Technicsów. Technicsów w ogóle jest najwięcej. To też jest kwestia tego, że tych Technicsów sprowadzano do Polski zaraz po 1989 roku najwięcej. W ogóle taka marka, która była jeszcze bardzo mocno umocowana w Peweksie, takie pożądanie nasze polskie. Tak, dokładnie. Stąd te reminiscencje do Technicsa, jeszcze tam chyba w wielu kręgach do chwili obecnej, albo może pomiędzy osobami, które zaczynają swoją przygodę właśnie z vintage'em, a są niekoniecznie w młodym wieku, tylko bardziej posunięte, więc właśnie pamiętają tego Technicsa z Peweksów, ewentualne katalogi czy ulotki, które można było znaleźć w Peweksach lub przeglądnąć. Broń Boże, wynieść stamtąd i dlatego był i jest nadal zalew tych Technicsów. Tak, zdecydowanie taki. Pamiętasz, że jak to było zawsze, że jeżeli ktoś czegoś nie znał, to zawsze podpierał się Technicsem, bo tego zawsze było pełno. I ciężko było jakieś Marantza, jakiegoś porządnego Philipsa czy inną markę, jakąś taką bardziej japońską, a tego Technicsa było wszędzie pełno. No tak. Wiesz, szczególnie powiedzmy tam w zachodniej Polsce, bliżej tej niemieckiej granicy, to oczywiście Technics był powiedzmy znany w całym kraju, tak? Jak tam ktoś się mniej czy bardziej interesował, tutaj jeszcze zawsze jakiś tam Grundig wpadł, czy właśnie Telefunken. I to wszystko ze sprzętu hi-fi w tamtych czasach lat 80., czy tam drugiej połowy lat 80., czy końcówki już później. Dokładnie, najwięcej właściwie to myśmy się też trochę jako nastolatki podniecali też tym sprzętem, który w Polsce gdzieś tam był i było tego sporo. Diora, jak wprowadziła cokolwiek, Tonsy, cokolwiek nowego wprowadził, to jednak ten sentyment do polskich rzeczy był dosyć ciekawy. Dokładnie tak. Ja pamiętam jeszcze będąc, chyba jeszcze chodząc, tam kończąc szkołę podstawową, pamiętam, czy to w telewizji, w Teleekspresie, czy w jakiejś gazecie, ale raczej w Teleekspresie, czy w czymś podobnym, czy jeszcze w dzienniku telewizyjnym zobaczyłem, jak wszyscy wiecie, o co chodzi, Kondora, tak to się nazywało, Kondor. Tak. No to szedłem, pamiętam, będąc, były chyba wakacje
będąc u babci, wracając do domu, to całą drogę byłem rozpromieniony, kiedy go w sklepie zobaczę i czy rodzice to kupią. No ani w sklepie nie widziałem, ani rodzice tego nie kupili, ale utkwiło mi to w pamięci. No takie były też lata 80., no szare, ponure i bidne. Niekoniecznie ludzie byli bidni, co w sklepach bida była i nie było co kupić, bo często gęsto było tak, że ludzie mieli pieniądze, ale nie było nie było je na co wydać. Dokładnie. Idźmy dalej. Co tu mamy następnego Sony? Tu mamy następnego Sony. Ja trochę przy nim, może niekoniecznie długo, natomiast no to jest chyba jeden z najniższych modeli Sony w tej standardowej szerokości. To jest CDP-490, oparty na dwóch kościach PCM56 i na mechanizmie lasera i na laserze KSS 150 i to jest taki, tego bym polecał, dlaczego ja mam takie dwa i w zasadzie to nie jest nic wybitnego dźwiękowo, to znaczy gra jak każdy Sony, w sensie nie jest super jasno, to nie jest Yamaha, natomiast jest to na pewno odtwarzacz, który dźwiękiem gdzieś tam przesuwa się wyżej. Dobrze mieć wzmacniacz, który gra troszeczkę niżej. Na pewno odradzam Sansui, Yamahy i wszystko to, co gra bardzo wysoko. Jest to taki podstawowy model. Warto też pamiętać, że są dwie wersje tego odtwarzacza CDP-490. Jest pierwsza, która jest oparta na właśnie PCM56 i ta nowsza, która już ma inny DAC. Tutaj też nie chciałbym robić popłochu, natomiast większość z tych odtwarzaczy była produkowana we Francji. Gdzieś tam tą fabrykę z Japonii przeniesiono do Francji. To nie oznacza, że to jest od razu gorsze. Natomiast cena 130 myślę, że jest całkiem sensowną ceną, jeżeli odtwarzacz jest sprawny. Lasery są dostępne, kosztują 20, 25, 30 zł, więc nie ma żadnych obaw. Sprzęt godny polecenia, myślę. No to właśnie to, co żeśmy mówili wcześniej, jeżeli, tak jak mówisz, lasery są dostępne i to jeszcze w takiej cenie, więc to dla jakiegoś słuchacza, nie chciałbym powiedzieć niewymagającego, ale może nie przykładającego zbytniej wagi do tego vintage'u, z drugiej strony jest oferta jak najbardziej okej. Tak, i gdzieś tam pojawiały się, zresztą też dostałem kiedyś parę uwag, że ja go właśnie traktuję jako taką klasę niższą, natomiast są ludzie, którzy cenią go i cenią go właśnie za jakość dźwiękową, no i gra wysoko. Tutaj jeżeli miałbym kiedyś, nie wiem czy trafimy, natomiast jeżeli miałbym polecić, to wolałbym polecić CDP 670. Jest to model starszy, natomiast dźwiękowo o wiele lepszy. To też właśnie, tak mów. No to jeszcze może tylko tyle wtrącę, że właśnie jeżeli taki na przykład odtwarzacz CD gra wysoko, więc jak mówisz, nie podłączać go do sprzętów, szczególnie japońskich, które również grają wysoko, tam wspomniałeś Yamaha, to jest faktycznie prawda, bo również mam wzmacniacz Yamahy i po dłuższym słuchaniu zaczynają uszy boleć, tak gdzieś po godzinie, półtorej, ale właśnie można podłączyć taki wysoko, czy jasno grający odtwarzacz CD do wzmacniacza germanowego, więc on powinien to lekko ściąć, tą jasność powinien ściąć. No. Tak, i no nawet powiedziałbym szczerze, że to jest taki dobry teścik, w ogóle można sobie pokombinować, w ogóle radziłbym pokombinować, bo kto nie porównuje, ten nie wie tak na dobrą sprawę. I warto porównywać sobie, szczególnie w tych cenach, bo to są ceny strasznie niskie, jeżeli chodzi o odtwarzacz CD i w zasadzie nie groszowe, natomiast przy tych cenach, które widzimy w sklepach chociażby spożywczych codziennie, to są groszowe sprawy. Nie chodzi o to, żeby mieć tego tonę, natomiast warto jest gdzieś tam porównać sobie, bo się okaże, że ktoś kupuje Akai na PCM56, tu też pewnie ktoś się ze mną nie zgodzi, natomiast to jakby ktoś założył skarpetę albo dywan na kolumny wtedy i pewne rzeczy są wycięte. No tak to może po prostu czasami być. Nie? A nie tylko przy odtwarzaczu, Michale, Akai tak może być. Ja mam kolumnę Akai, o której już kilka razy wspominałem. Ja również je kupiłem, ponieważ kupowałem oczami je, także one mają taki ładny, frezowany front, jak to takie, może bardziej innym kojarzą się z jakimiś Sansujami. W każdym razie Akai to jest coś takiego robiło. Frezowany, drewniany chyba front. Czy to jest plastik? Trudno mi powiedzieć, bo jest w kolorze drewna. Natomiast ja musiałem trochę je grzebnąć. Je kupiłem w idealnym stanie, mogę powiedzieć, natomiast grały tak inaczej.
jakbym robił na tartaku i włączyłbym piłę tarczową. One mniej więcej tak grały. To było coś niesamowitego. Tak szły wysokimi, tak szły górą, że również, jeżeli bym je podłączył jeszcze z tym wzmacniaczem Yamahy, no to już to z błędnikiem by się coś stało. Człowiek by padł. Więc ja troszkę tam wymieniłem elektrolity, troszkę tą górę zniżyłem, tak, że teraz od bidy można tego posłuchać. Ale to właśnie wracam do tego. Niekoniecznie w przypadku AK i CD może tak jechać górą. Same kolumny też. Jak podłączycie wzmacniacz CD-ka i takie kolumny na przykład, jak ja mam już, jak żeśmy rozmawiali jeszcze przed nagraniem, nie pamiętam za cholerę ich symbolu, Michał, to naprawdę możemy się przynieść w inny wymiar, w inną rzeczywistość, to już po prostu ewentualnie może nam monitor pęknąć, czy jakaś szyba w oknie. Tak, ale tutaj to też przy tej okazji warto powiedzieć i przypomnieć w zasadzie wszystkim, że każdy wie, tylko potem gdzieś tam ta wiedza czy ta mądrość ucieka, że tak naprawdę gra cały system, nie tylko i wyłącznie jeden klocek. I to, że Denon 1100, DCD 1100 czy tam tysiączek też zachwalany będzie grał komuś, nie oznacza, że drugiej osobie zagra i to nie jest zupełnie kwestia ustawienia, a połączenia właśnie tych ciemnych, jasnych stron mocy, wzmacniaczy, kolumn i odtwarzaczy. Tutaj pewnie Denona DCD 1100 nie trafimy. Ja nie polecam, w sensie to jest chyba tak jak z Grundigiem, którego robiliśmy ostatnio, 850, a którego też nie mogę, jako kolumny, nie mogę znieść słuchając, w sensie są płaskie, jak słuchał niektórych Heko i to nie jest tak, że ktoś gdzieś coś poleca i to jest coś, co na pewno wam zagra. Tego odpuszczamy. Tak bywa niestety. To jeszcze przy doborze sprzętu, dobór sprzętu to jedna ci powiem, ale tak z własnego doświadczenia jeszcze pomieszczenie, w którym obsługujesz sprzęt, to jest jeszcze inna kwestia, bo jakiś czas temu, to tam pewnie może ci Grzesiek mówił, czy nie, miał kiedyś takie to jakby wojnę przeszły Celestiony z membraną bierną i on mnie kiedyś poprosił, żebym mu je odbudował. No oczywiście odbudowałem te Celestiony, tak to chyba były Celestiony, tam membrana bierna z tyłu, takie wielkie dość monitory. No i wiesz, zadowolony, wszystko porobiłem, tak, przywróciłem je, w ogóle one były rozklejone, więc musiałem najpierw je posklejać, wyprostować, dosłownie skrzynki musiałem prostować, wciskać, wszystko się zrobiło. Włączyłem je u siebie w domu, tak kurczę, niby to, powiedzmy tam, jeśli chodzi o Celestiona, to topowe głośniki, kolumny. Dupy nie urywano, grano, fajnie, tak, ale żeby mnie to położyło, zapakowałem je w auto, w folię, zawiozłem do Grzecha, ustawiłem je, całkiem inaczej ma u siebie salon zrobiony niż tutaj moja pieczara, włączyliśmy, tam pięknie zagrało, była scena stereo, daliśmy je po długiej ścianie, ma dywan, ma tam dużą tapicerkę, narożnik, jakieś okno, fieranki i tak dalej. Całkiem inaczej zagrało niż u mnie tutaj powiedzmy na poziomie -1 w domu, więc tak jak jeszcze mogę powiedzieć, że sam system do kupy tak, ale też miejsce, pomieszczenie odsłuchowe też ma dużo do znaczenia. Tak, zdecydowanie tak i to pewnie jeszcze nieraz do tego będziemy wracali, natomiast jak to zresztą wszyscy wiemy, że jak kolumny do 4 liter tak na dobrą sprawę, to nigdzie nie zagrają. I to niestety tak jest, że są takie kolumny, które niestety. Niestety. Niestety i jakby. A są też takie, które, jak ja się zawsze śmieję, można postawić na taborecie na środku pokoju i one zagrają, nie rewelacyjnie, ale zagrają. No? Natomiast mówię, to niestety tak jest, że to już jest zabawa dla dużych chłopców, dla tych z chorobą psychiczną, zbieractwa, odsłuchiwactwa. Zresztą powiem ci, że z tymi kolumnami jest różnie, bo tu widzę, temat nam zaczyna uciekać, ale to nic, to możecie sobie oglądać obrazki albo słuchać tego, co my mówimy. Natomiast kiedyś Grzesiek mnie namówił na Big Venturi, mówi Darek, Big Venturi. Znalazłem faktycznie na Olixie Big Venturi, już tam parę razy się wypowiadałem, że mam mieszane uczucia na temat Olixa, zasadniczo negatywne niż pozytywne. Znalazłem te Big Venturi, chyba 44, one tam wystąpiły w jednym odcinku na Audioazylu, tam pokazywałem je, bo Grzesiek mnie prosił w zastępstwie Romana, żebym coś nagrał. I powiem ci, Michał, oczywiście znalazłem te Big Ventury w dobrej cenie. Świetne, panie, naprawdę pisałem najpierw z człowiekiem, super tego. Przyszły do mnie te Big Ventury
Słuchaj, były oklejone jakimś plastikiem, nieudolnie, Michał. Pod tym plastikiem wszystkie rogi były połamywane i były wypełnione chyba szpachlą samochodową, tak mi się wydaje, tak? Także również oczywiście w środku te przewody połączeniowe były stalowe, to wszystko było połamane, jakieś pokręcone, jakby tam jakiś granat wybuchł. Więc ja je odbudowałem, ale do czego wracam? Wracam do tego, że te monitorki Big Venturi grają i mogłyby się komuś spodobać, bo idą średnicą i dość mocno idą dołem, ale nie są to żadne altusy. Dość mocno idą fajnie dołem, one mają jeszcze taki otwór wydechowy, nie tyle labirynt, co otwór wydechowy. Natomiast no, ten dół, one jednak grały tak po amerykańsku, tak? Do takiego dobrego rocka, albo też ciężkiego rocka one były stworzone, więc co ja sobie zrobiłem? No tak jak mówisz, wziąłem monitorki Heko, też takie złachane, miały być w dobrym czy w bardzo dobrym stanie, niestety przyszły rozbite, tam pan mówi, jak panu zwrócę pieniądze, ja mówię, nie, daj pan spokój, nie chce mi się tego z powrotem panu wysyłać, też sobie je odbudowałem i faktycznie te Heko idą tak górą, ewentualnie średnicą, że tak jak mówisz, one po prostu u mnie służą, podłączyłem jako drugą parę kolumn, tak? I uzupełniają de facto te Big Venturi. Tutaj też jest troszeczkę błąd z mojej strony i lenistwo, bo te Big Venturi są, mimo ich tam wysokości tam 60-80 cm, one nadal są monitorami. One powinny stać albo na jakiejś komodzie, na meblach, czy po prostu na stendach. One u mnie stoją na ziemi, dlatego że nie chce mi się na stędy wyciągnąć i to też może być przyczyna tego, że musiałem właśnie tych troszkę piszczących Heko, no faktycznie nie porażają uszu te jak Akaje, ale jednak tą górą jadą, więc póki co Big Venturi stoją na ziemi, Heko stoją tak prawie pod sufitem i uzupełniają te Big Venturi o te tony no bardziej wysokie, może nawet nie tyle średnie, co wysokie. Dobra, idźmy dalej. Jak zeszliśmy ale film na godzinę, a wyjdzie temat, 3. Dokładnie, temat jest dosyć ciekawy, pewnie jeszcze nie raz do tego wrócimy, czy nawiążemy, bo akurat to semi-quadro, o którym mówisz, jest całkiem niezłe, ja też z tego czasami korzystam, zresztą temat Heko, czy temat niektórych kolumn, czy jakby systemu ich odzwierciedlania dźwięku, to jest naprawdę temat szeroki jak rzeka i pewnie też o tym trzeba będzie kiedyś pogadać na luzie zupełnie. Kolejne Sony pewnie na CX-ie nie znam, nie słuchałem, więc tutaj trudno mi się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Pewnie jak zwykle w Sony wysoko i dosyć selektywnie bym powiedział, bez jakiegoś takiego fajnego mięska, jeżeli chodzi o ciepełko znane z odtwarzania dźwięku przez wzmacniacze germanowe, czy te pierwsze krzemowe. Tutaj nadal jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego mojego ostatniego pioniera. Natomiast nic więcej... No, widziałem, pokazywałeś naprawdę piękny, to potwierdzam. Uszekł mnie swoją urodą choćby, no nie słyszałem, ale wygląda zacnie. Tak, no gdzieś tam zawsze, inaczej te opinie są zbieżne gdzieś z tym, że faktycznie te pierwsze krzemy miały w swojej formie gdzieś tam dorównywać tym dźwiękom lampowym na tyle, ile było to możliwe i takie projektowali, no później gdzieś tam po odsłuchach Sansui czy Yamahy tych następnych, to już nie mam niestety takiej opinii, więc... Ale dokładnie tak jest. Wracając do odtwarzaczy, kolejny Technics, podejrzewam, że początek lat 90., jeżeli chodzi o jego kanciastość, nie sądzę, chociaż fanem Technicsa nigdy nie byłem w żadnej kwestii. Podejrzewam, że niestety przez to, że tylko i wyłącznie ten sprzęt był i on też dźwiękowo, nigdy zresztą tak jak te wzmacniacze wychyłowe najwyższych modeli, one potrafią kosztować krocie, ale no dźwiękowo to tyłka, brzydko mówiąc, nie urywa. No ale nie zaprzeczysz, że wygląda dobrze i to właśnie za wygląd w dużej mierze tutaj się płaci, prawda? No tak. Gdzie takie wskazówki dostaje, takie wysieraczki, no to prawie jak w przedniej szybie na starze. No. Tak, zdecydowanie tak. To znaczy inaczej, no jako mebel czy jako element wystroju są świetne i podejrzewam, że też się niektórzy obrażą, ale to też kwestia porównań i czasami jest tak, że wolę 12-watowy czy 20-watowy wzmacniacz starej, porządnej szkoły, nawet na STK, właściwie to tym bardziej na STK niż wydanie gdzieś tam Technicsa w tej formie właśnie takiej na pokaz.
Idziemy dalej, tutaj mamy V11, dosyć fajnie wyglądający, trochę inaczej, on chyba już się kiedyś nam pojawił na kanale, zupełnie inaczej to wygląda niż te nudne Technicsy i Sony. No tutaj też tym takim przednim frontem nawiązuje, powiedzmy, do połowy lat 80. Tak. Właśnie do Philipsów, do Grundigów. Jest taki dość, no poszli tutaj w prostokąty całkowicie, ale jest fajnie. Jest fajny. Ciekawe jak jakoś pewnie, to już do sprawdzania, pewnie jeżeli komuś będzie pasowało, to dlaczego by nie. Kolejne JVC. Jejuśku. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Kolejny JVC, tutaj takie trochę zdjęcia. No tutaj jest na pewno nowsze JVC od poprzedniego, to już widać po zewnętrznym designie. On trochę bardziej gdzieś tam, przynajmniej z tą kieszenią i przyciskami do Maranca tutaj. Dokładnie tak, to samo się skojarzyło. Tak. Marantz miał taką serię CD-ków, magnetofonów i wzmacniaczy właśnie takie z tym, z wysokim frontem. No to się może, on pewnie nie jest tak wysoki jak Marantz, ale to się może podobać. Coś tak, ale takie założenie, może projektanci się znali, no kto wie, może na te same zajęcia chodzi. Tak, tu też pewnie synchronizacja i inne rzeczy. Na jakim daku to stoi, to ja niestety nie powiem, nie znam. Natomiast nie sądzę, aby był to PCM ani TDA, więc tutaj też raczej z tych niższych modeli. Kolejny sprzęt zza oceanu, Kenwoodzik. 460. Niestety też nie sądzę, żeby to było na PCM 56, chociaż może się mylę, ale tego nie znam. One mi się bardzo podobają, w sensie są takie surowe, jako wczesna wersja dużych. No troszkę jak odtwarzacze CD Grundiga wyglądają. Dokładnie tak. Stare Denony też tak wyglądały, ta seria właśnie 1100, tysiączek. Mnie się strasznie podoba taka forma. Natomiast to też trzeba by było tego posłuchać, no bo to nie jest jakaś górna półka, to też nie jest rzecz, która była gdzieś tam sprzedawana, czy opisywana, poprawiana, przerabiana, więc ciężko powiedzieć, jak to będzie grało. To też jest kwestia tego, że jeżeli ktoś już ma jednego Kenwooda, wie czego się spodziewać, natomiast jeżeli ktoś szuka pierwszego, to podejrzewam, że będzie musiał sobie przesłuchać. Natomiast w dobrym stanie, myślę, ta cena też jakoś taka specjalnie nie jest. No skromny, taki ładny czerwony. Tak, no, do tych starszych sprzętów, bo to... Tak, nawiązuje do nich, a po prostu jest starszy, tak, no, zresztą niekoniecznie nawiązuje. Ten wyświetlacz, który tam niewiele pokazuje, niewiele ma, ale jednak ma jakoś tam... To tak jak właśnie w starych Philipsach, Philipsach. Tak. Kolejny Kenwoodzik, tutaj 1050 z tych nowszych. No cóż, co tutaj więcej można powiedzieć? Niewiele, szczerze mówiąc, można tu powiedzieć na ten temat. Nie mam pojęcia. No szkoda, że często właśnie sprzedający nie chce się nawet ich do prądu podłączyć, to przynajmniej ewentualnie kupujący mieliby pogląd, co tam widać na tym wyświetlaczu. No jak mówię, no mogłoby to kogoś zachęcić. No. Ja rozumiem, że ktoś wystawia tam czasami 150, widzę 250, 400 sprzętów, no to może by się faktycznie nie chcieć, no ale z drugiej strony, jeżeli już idzie w komercję, w biznes taki, no to trzeba się czasami trochę pochylić, namęczyć i napocić, a nuż ktoś szybciej by to kupił, gdyby to zaświeciło. Tak, to jest raz, dwa, trochę informacji pewnie, nie każdy gdzieś tam wrzuca w opisy informacje, na czym to stoi, bo to też przecież te informacje, jeżeli ktoś chce, one są, po co mamy szukać, jeżeli możemy sobie sprawdzić. Oczywiście no ja szukam zawsze, gdzieś tam wychodzę z założenia i szukam TDA 1540 czy 1541, a potem PCM 56. Jakby to jest takie moje skrzywienie i jak wyszukuję sobie sprzęt, to gdzieś tam to jest taki wyznacznik, który gdzieś tam też idzie w korelacji z napędem, to jest to, co mówiłem na początku. Ja się trochę boję, to znaczy inaczej, wolę pieniądze wydawać na coś innego i ta jakość, która jest połączeniem lasera KSS 150, na przykład z TDA 1541 mi w zupełności wystarcza. Natomiast jeżeli miałbym gwarancję, że to faktycznie będzie chodziło, no wieczne może nie, bo to tak się nie da, żeby było wieczne, ale że pochodzi rok, 2, 3 intensywnego słuchania, to pewnie gdzieś tam w tego CDM-a bym celował w jakiegoś Marantza czy Philipsa, czyli w firmy, które gdzieś tam za to TDA odpowiadają.
No ja mam takie dwa i na razie powiem Ci odpukać, aczkolwiek nie pytaj mnie się o symbol, bo nie pamiętam. Wiem, że Philipsa mam 150 albo 160, i to on jest na 1540, a drugi Philips to już jest na 1541, ale już z symbolu, tak jak Ci mówiłem jeszcze przed nagraniem. Nie pamiętam. No i tu mamy długo oczekiwanego Philipsa. Chyba jako pierwszy dzisiaj z nami. Tutaj to też warto, bo pojawił się komentarz jeszcze pod ostatnim filmem dotyczącym TDA 1541. No warto mieć na uwadze, że to właśnie Philips za tego DAC-a odpowiada, zresztą 1540 to samo. I to też ktoś miał słuszną uwagę, to znaczy też nie będziemy się nad tym specjalnie rozwodzić, bo tych klasyfikacji kości było sporo i zaczęło się od 1541, potem było 1541, potem były różne uzupełniane o symbole z pojedynczą koroną, podwójnymi koronami. Chodziło o selekcję tych daków, ale to już są czasy zmierzchu tych kości, gdzieś tam powyżej 90 roku. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy to odsłuchowo gra lepiej, no, gra dobrze jak 1541. Ja specjalnie, chyba moje uszy nie pozwalają na to, żeby gdzieś tam wyciągnąć z tych single crown albo podwójnej korony jakby tej jakości lepszej. To też jest kwestia pewnie tego, że być może i tam gdzieś tam te selektywne wybory miały jakiś sens. Natomiast nie widzę ja osobiście sensu na dopłacanie. To znaczy w dobrej cenie jak najbardziej tak, natomiast gdybym miał się kierować albo wymieniać, czy wlutowywać kość 1541 z symbolem A, czy potem z R-kami, czy z koroną jedną, drugą i tak dalej, nie widziałbym najmniejszego sensu. Jednym słowem, różnice są subtelne albo de facto dla takiego odsłuchu w pokoju żadne. Tak, bo to inaczej to trzeba by było w tej chwili usiąść nad jedną płytą, żonglować, że tak powiem, tymi dakami, tymi odtwarzaczami, wyszukiwać sobie gdzieś tam te niuanse dotyczące sceny, czy poszczególnych instrumentów, czy odwzorowania, nie wiem, dzwoneczków, czy talerzy i tak dalej. Natomiast myślę, że to jest w kwestii jakby odsłuchu, no psucie muzyki, tak, no ja wolę osobiście usiąść i odsłuchać sobie dobry album, niż spędzić w tej chwili 18 godzin na tym, żeby porównywać sobie 2, 3 czy 5 CD-ków różniących się kośćmi. Zresztą to też jest tak, że ta aplikacja była różna, tam jakby to całe sąsiedztwo tego DAC-a na płycie głównej zawsze było inne. I to też ma jakieś tam znaczenie na cały tor audio i zmiany wszystkiego, więc to jest dosyć ciężki temat. Tu mamy, jeszcze dopowiem, TDA 1543, jeżeli chodzi o tego Philipsa AK630. To jest taki DAC, który już jest wersją budżetową po 1541. Mnie osobiście nie odpowiada, natomiast jako podstawowa, początkowa wersja albo po prostu odtwarzacz muzyki jak najbardziej, tak, o ile się oczywiście komuś podoba ten design. A stąd i też ta cena tutaj jest chyba 140 zł. Tak. No to jest taka podstaw by powiedział, że gdzieś tam tak jak w Sony TCX-y. Pierwszy Marantz dzisiaj, mamy Marantza CD38, to jest też firma, która chyba najwięcej w swojej ofercie oprócz Philipsów miała modeli z tym takim TDA 1541. No, trochę inaczej wyglądają, firma widać jak wygląda, to też jest ten nowszy model już tego Marantza CD38, tego akurat nigdy nie słuchałem, więc ciężko mi będzie cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. No, ale jeśli ktoś chce, 150 zł i tak, tyle w temacie. Tak. Myślę, że będziemy czekali na coś, co będzie dosyć sensowniejsze, jeżeli chodzi o środek. Tutaj też kolejny JVC, nie wiem, czy on się już też kiedyś tam nie wiem, czy to nie jest chyba ten, który już tutaj był dzisiaj, Fausto. Był przed chwilą, tak. Dobra, to tego odpuszczamy zupełnie sobie. Kolejny Denonik, tutaj w przypadku Denona, ja bardzo lubię Denony, więc tutaj też można byłoby się mocno na ten temat wypowiedzieć.
Tu już mamy 20-bitowy DAC, więc podejrzewam, że mamy PCM-a 58, jest 18, 61 chyba bodajże, coś z tych późniejszych, jeżeli się nie mylę. Natomiast wszystkie Denony, które mam, w zasadzie każdy Denon w zasadzie gra bardziej ciepławo, w sensie nie brakuje tam sceny, góry, dołu, natomiast na pewno gra przyjemniej niż Sony i Sony'ego trzeba lubić, jeżeli chodzi o odtwarzacz, jakby odwzorowanie muzyki, natomiast w Denonie, przynajmniej w tym PCM56, z tymi stakami PCM56, to naprawdę jest bardzo przyjemna muzyka, mam takie dwa i to można polecić naprawdę w ciemno. Wiesz, to też mam, Michał, Denona z tej serii, natomiast on ma jeszcze na dole taką klapkę, tak? To widać, jest jeszcze wyższy model. Natomiast ty, jak mówisz, Denony grają tak miękko. Tak. Miętko albo miękko, jak to woli. Także one są takie, taki delikatny dół mają. Wyrazisty, ale delikatny. Nie męczący, nie nachalny. Tak, zdecydowanie. Nie taki walący przysłowiowo po bebechach, jak pójdą tony niskie, tylko są takie miękkie. Tak. No tutaj już PCM58 lub PCM61, tutaj raczej z tego co widzę, tutaj to będzie 61. 61. Ciężko mi jakby porównywać się do tych wcześniejszych PCM56, to już nie są moje daki, ja w nich nie gustuję, natomiast jakkolwiek Denony naprawdę grają uniwersalnie. Myślę, że każdy użytkownik będzie z tego zadowolony. Też w większości są oparte na tych mechanizmach czy laserach, które są dostępne do dzisiaj, więc tutaj łatwo to sprawdzić, ale łatwo to też wymienić w razie problemów. Nie? Wiesz co, ja ten, o którym przed chwilą wspominałem, oczywiście jak zwykle nie znając jego, nie pamiętając symbole mi się głowy nie trzymają. Mam już go 8 lat, oczywiście go kupiłem jako używanego, ale tam w bardzo dobrym stanie. Tam ma jeszcze boczki oczywiście te drewniane. Natomiast, to mówię, chodzi u mnie 8 lat i nigdy nic się z nim nie stało. Także chodzi do tej pory odpukać, mam nadzieję, że tego nie słyszy, tak. żeby się nie zeźnił, bo to czasami jest jak za bardzo pochwalić, to dość szybko sprawa nabiera innego wymiaru, więc jest okej. To inaczej, to oby chodziły nam wszystkim odtwarzacze CD, tak jak zostały wprowadzone, to też jest uwaga taka, że jeżeli da się dojść do soczewki, to można ją, to jedna kwestia jest wypalania, bo to głównie soczewki albo lasery, albo generatory, natomiast czasami jest to tak, że wystarczy wyczyścić soczewkę, czasami nie tylko z zewnątrz, ale od wewnątrz, bo te sprzęty stoją gdzieś tam w wilgociach garażach, Bóg wie jeszcze gdzie i po prostu to jest tylko i wyłącznie kwestia wyczyszczenia porządnego, więc zawsze jest nadzieja i szansa. Natomiast, ja mam porządnego Sony i w tej chwili to jest taki fajny mebel, który sobie czeka i zobaczymy też je jako drugi, bo są dwa takie zepsute, ale to mówię, inny temat. JVC odpuszczamy, bo one są w sumie tożsame, więc tutaj niespecjalnie jest się nad czym zachwycać, one będą się różniły tylko i wyłącznie funkcjami, sam design jest taki sam. Warto w tych tanich modelach sprawdzić, na czym to jest postawione, żeby się po prostu, inaczej PCM56 czy P58 to są gdzieś te daki w miarę od Burbrauna, które gdzieś tam zagrają i jeżeli ktoś nie szuka wodotrysków, to będzie naprawdę zadowolony. A jeżeli do tego jeszcze jest napęd 150, to tym bardziej nawet zakup w ciemno nie będzie jakąś tam wtopą specjalną. Kolejny Philipsik mamy, 722, to też jest z tych młodszych raczej, natomiast tych Philipsików trochę było. No i co myślisz, że on jest na 1543, czy już na czymś całkiem innym? Raczej myślę, że to jest raczej albo 1543, albo coś innego, w sensie, to zaraz możemy sobie zweryfikować. Natomiast nie sądzę, nie kojarzę go, żeby to było coś, chociaż czasami pamięć jest ulotna, natomiast nie kojarzę, żeby to było coś super wybitnego. Zresztą nie w tej cenie, bo to tutaj wydaje mi się, że ktoś, kto sprzedaje, to będzie wiedział, co to tam siedzi. Tu mamy nawet tak, chyba... ale nawet zewnętrznego wyglądu, powiem Ci, Michał, tamtych czasów, powiedzmy, początku lat 2000 ma to wygląd sprzętu, budżetowego. Tak. To jest 1545, czyli to jest już w ogóle DAC, którego ja nawet nie znam, szczerze mówiąc, więc ciężko było mi się wypowiedzieć w temacie.
Myślę, że te lepsze zaczną się troszeczkę wyżej i dopiero wyżej będziemy w stanie coś tam więcej powiedzieć na ten temat. Znowu JVC w podobnym tonie, trochę innego designu. No może się podobać taki kwadraciak, że tak powiem, zupełnie trochę innego. On już chyba też był, mi się wydaje, już też był, tak. 297 to też jest 297, to też jest na CX-ie, Soniak na CX-ie. Tutaj też specjalnie się nie ma nad czym zatrzymywać, bo to są takie bardzo, bardzo, bardzo proste rzeczy i myślę, że można by było poświęcić trochę więcej czasu na coś lepszego. Trochę będę skakał. CD 162. To wygląda trochę jak poprzedni i jak odtwarzacz DVD, wideo, bo poniosło mnie z tym DVD. VHS, tak jak odtwarzacz, jakieś otaki tak, czy inne Akai. Tak. To jak kiedyś mówiłem, było coś takiego przełom lat 80., 90. i kogo nie było stać na magnetowid, czy tam na półmagnetowidu, to przywoził sobie odtwarzacz. A później biegał po wszystkich znajomych, bo to były czasy, że jeszcze wtedy tam wypożyczało się kasety, czy tym podobne rzeczy, albo czasami w sobotę fajny film leciał, tudzież koncert i nagraj mi to, bo ja mam tylko odtwarzać. Tak, no i tutaj nam się wkradł tak trochę nie w temacie, bo to w lokalnych 850 zł mamy. Rotelek, no tego jeszcze nie było. No to zupełnie firma, która nie będzie na pewno w tym zakresie cen najniższych. No z racji fejmu, popularności, jakości, odsłuchu. Minimalizm totalny, bym powiedział. No tak jak mówisz, tanio nie będzie. Pamiętam, jak zacząłem się tym sprzętem hi-fi interesować tak z początku, no już ponad 20 lat temu, bo tak z początkiem lat 2000, nim człowiek poszedł do pierwszej pracy, albo jak poszedł do pierwszej pracy, mógł sobie tam cokolwiek kupić na raty, zresztą to też robiłem, no to firma Rotel, czytając tam na przykład audio, czy audio-wideo, czy tym podobne periodyki, czy jakieś hi-fi, właśnie była zawsze przedstawiana w tamtym czasie jako firma droga, luksusowa. To było coś, tak, jak redaktor mógł obcować z firmą Rotel, no to już był strasznie połechtany, to nawet było czuć, czytając te teksty, nie tylko firmy Rotel to dotyczy, tam paru innych japońskich marek, ale Rotel był z taką atencją traktowany, no i był firmą w tamtym czasie drogą. Nie wiem jak jest teraz, bo jakoś za tym Rotela nigdy nie miałem i nie mam, ale to tak mówię z pamięci, z tego co pamiętam właśnie czytając te kolorowe periodyki, które do tej pory czasami mi się zdarza przeczytać w wersji papierowej, czy tam powiedzmy będąc w sklepie z gazetami kupuję. Zgadza się. No to więc tak jak mówisz, stąd ta cena, tak? Czy cena jest adekwatna? Nie wiadomo, nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć, czy chciałbym, bo to jest PCM 17, 16, nie wiem, czy chciałbym. To znaczy na pewno jest to z tej takiej nowożytnej ery sprzęt, więc gdzieś tam wszystko zależy od tego, czego szukamy, to na pewno nie jest vintage, natomiast no, warto mieć na uwadze, że nie tylko i wyłącznie stare odtwarzacze gdzieś tam są i będą, nie? Tu też mamy następne Sony. Przedstawiciela Sony. To też nie będę się specjalnie zatrzymywał nad nim, dlatego że to też jest na CX-ie sprzęcik bardzo prosty. No i ES to nie jest naklejką, więc... Tak. To są rzeczy takie, które gdzieś tam delikatnie, może nie po macoszemu, ale bardzo delikatnie jest tego sporo, bo Sony miał naprawdę bardzo wiele modeli. One się specjalnie niczym nie różniły. 211, 212. To też nie jest kwestia tego, że to jest model po modelu, bo one po prostu mogą być w odstępie jakimś czasowym lat 2, 3, 4 innego designu i tak dalej. Natomiast myślę, że to też nie jest tak, że to nam coś wniesie. Tu mamy też Technicsy, ale od wieżyczki jakiegoś, więc też nie będziemy się nad nim pastwić. Kolejny Philipsik 604. To jest design, który mnie się osobiście bardzo podoba. To jest z tych starszych Philipsików. Tak, również mam takiego Philipsa. Być może nawet i ten model niewykluczony. No świetne są, po prostu świetne. Znaczy, inaczej, ja je bardzo lubię, natomiast no to też jest kwestia tego, czy do czegoś pasuje, czy nie, no bo jednak potem składamy sobie coś, co ma być
gdzieś tam częścią jakiegoś systemu, więc warto gdzieś tam mieć to na I on uwadze. co? Chyba powinien być na 1543 mi się wydaje. 41. 1543. Tak, 1543. 43. Tak. No to jest ta prostsza, to już jest ta uboższa wersja. Inaczej, to jest gdzieś tam ja wolę PCM56 jednak niż 1543 TDA i na pewno wolę 1543 niż CX-a, więc chociaż z tymi CX-ami to też różnie słuchacze. Ale powiem wam tak, to tobie niekoniecznie, ale powiem wam tak, że jakbyście chcieli, żeby ktoś tak nie bardzo zorientowany przyszedł i pomyślał, że macie 1540 nie, ale 1541, to jego można kupić, bo on wygląda jak byłby na 1541. Dokładnie tak. Dokładnie jest tak. Bardzo ładnie designersko rozwiązany, jest fajny, taki techniczny, wygląda na więcej niż kosztuje. O. Dokładnie, i ten wyświetlacz tutaj przypomina trochę tego Denonowskiego, nie jest bida wersja, więc naprawdę tak. Fajnie to wygląda. Czasami kupujemy oczami i to nie ma, że boli, więc tak to niestety będzie wyglądało. Mamy teraz tika. To chyba pierwszy tik dzisiaj. No pierwszy tik dzisiaj, ale tak to zdjęcie poziuch, no to wygląda jakby był malowany farbą w szpreju. No wiesz co tu mu się stało? On albo został bardzo ładnie domyty, a może, bo tak wygląda dosyć urokliwie, bym powiedział. Michał, powiem ci, albo on został po prostu potraktowany na pole. Tak. Poza kilkoma odciskami palców jest czysty. Tak, jak to mówią, tika, nikt nie tika, to troszkę niesprawiedliwe, bo ja mam też już wiele lat, jak głowa naprawdę świetnie działa. Tak, zgadza się. Zresztą to w tym stanie taki jakiś, raczej bym powiedział, średni. Nie mam pojęcia, na czym to jest oparte, natomiast stan zewnętrzny to chyba raczej nie będzie nic sensownego. Takiego, czym można byłoby się troszeczkę pozachwycać. To jest też kolejny Sony od M z serii tej MIDI, więc też nie chciałbym w niego specjalnie wchodzić. CD210 od Philipsa. Może niekoniecznie tak, że tylko Philipsy dzisiaj będą i tego typu sprzęty, natomiast tych Philipsów jest dosyć sporo i one potrafią być bardzo ciekawe, w sensie bardzo, bardzo staro wyglądać, co może mieć dla niektórych osób być plusem w sensie. Ten w ogóle ten w ogóle, jeszcze raz powiem, bo to kłopoty z dykcją, ten w ogóle ma właśnie zewnętrzny design podobny ponownie do odtwarzacza VHS-u, taki dość osobliwy, dużo plastiku, raczej jest to tak na zewnątrz, jak i w środku tani Philips. Tak, zdecydowanie tak, 1543, więc też nie jest to żadna górna półka. Tych CDP od Sony też się dużo powtarza. Co tu mamy? CD 733. No co my tu mamy? W takim całkiem niezłym stanie, myślę. No i znając życie, to znowu będzie na czymś zbliżonym do 1543. Tak, podejrzewam, że tak. To już takie czasy to zaczynały być, takie czasy, taka budżetówka. Tak, to jeszcze nie są te, do których pewnie chcielibyśmy dojść. Tu znowu 490 na PCM56. O, pierwszy Grundig dzisiaj. W wydaniu Moro, bym powiedział. Albo marmurowym. Taki marmurek, tak. Tak, mi się zawsze podobały. Jak czasami można spotkać taką fakturkę, czy to jest taka folia na Sennheisera 650, też w takim marmurku były słuchawki takie po zewnętrznej stronie na nausznikach. Tutaj też mamy taki marmurek, taka strukturka, chciałby, jakby betonik albo taki betonik właśnie. I te małe przyciski generalnie, to jest coś, podejrzewam, że to w całości wygląda lepiej niż samonośnie.
ale dosyć ciekawy sprzęt. Zresztą Grundig chyba nie specjalnie miał sporo w swojej ofercie odtwarzaczy CD. No te najciekawsze to jest 1540. Tam, no, to faktycznie porządnie zrobione sprzęty. Zresztą 8100, 8200, 8400 to TDA 1541. Potem 7500 i 7500, te, które ja lubię przynajmniej, to 7550, to są takie bardzo fajne. Ja nawet nie wiem, czy ostatnio, jak żeśmy przeglądali w ostatnim odcinku, właśnie nam nie wpadł Grundig 8400, chyba był, czy nie był? 8400 była, tak, no na 1540. O właśnie, 8400 była, tak. Tak, bo to inaczej, no porządne były te, bo to nie były te plastik Fantastic i to naprawdę kawał porządnego sprzętu, zresztą bardzo drogie w tej chwili jako odtwarzacze. Gdzieś tam ta górna półka od Grundisia. Natomiast one zawsze trochę inaczej wyglądały. W ogóle te sprzęty zawsze od Grundiga trochę inaczej wyglądały niż pozostała część rynku. Tu mamy też odtwarzacz VHS, to już myślę, że nie będziemy na ten temat dłużej się zatrzymywać. 390 jeszcze nie było, to też bardzo prosty sprzęt od Sony. Też niespecjalnie wysoki model, zresztą w tej cenie też nie będzie to dłużej, natomiast na pewno ten design jest taki dosyć no właśnie, taki soniasty, nie? Tak jak mówisz, właśnie to samo chciałem powiedzieć, uprzedziłeś mnie, broni się wyglądem, no i ma naklejkę. Tak, no to te naklejki, kurczę, ja kupiłem TDA 1541 z CDP 950, to jest na TDA 1541. Trzy naklejki z przodu miał na froncie od samej budowy w 1988 roku, nie zdarte, więc nie wiem jak mógł się uchować, natomiast ktoś dbał naprawdę jak nowy. No ale jak miał 3 naklejki, to musiała być wersja kolekcjonerska. Tak, luks gabinetowa, igła i w ogóle wszystko naokoło. Niemiec płakał jak sprzedawał i do tej pory dzwoni, żeby posłuchać. Tak, dokładnie, pyta, czy wszystko w porządku. CD 130, to też takie MIDI wersja, bardziej powiedziałbym jak zabawka niż jako porządnie wyglądający. Natomiast 16-bitowy też podejrzewam, że gdzieś tam w okolicach tego 1543 albo PC56, raczej nie w Philipsie, raczej tam były tylko TDA jako Philips. No mamy tutaj ponownie niestety, i to też niestety w Philipsie, taki atak plastiku. Tak. To nie, no, takie były potem końcówki tych produkcji, że gdzieś tam ten wszechobecny plastik zalany, to niby miało wyglądać designersko, ale to tak chyba nie poszło w dobrą stronę. Ale z drugiej strony no, sprzęt tani, no, jeżeli to jest faktycznie to 1543, no to myślę, że tutaj nic specjalnego bym nie wkładał więcej. 130 kolejna, 1020 to już też ominiemy sobie Onkyo chyba jako pierwsze dzisiaj i to też bardzo... No zaczęliśmy od Onkyo, Michał. A, przepraszam. Tego co na kopalni robi. Tak. No to jest bardzo prosty model, w zasadzie to taki minimalistyczny bym powiedział. Tak, bije prostotą po oczach, zgadza się. Tutaj to ciężko cokolwiek nawet. Jest i tyle. Tak, jest i tyle i myślę, że na tym skończymy, bo nic więcej na ten temat nie powiem. Kolejne Sony, tutaj też troszeczkę przelecimy. 460 od Denona. To już chyba było, nie? Czy nie było? 670, 460 chyba już było. Tu też nic wybitnego, jak będzie coś bardziej kosmicznego, to się zatrzymamy trochę dłużej. Z pewnością będzie, ale jeszcze nie przy tych cenach. Pewnie tak? nie. Ceny niestety, ceny dla kupujących tutaj w przypadku tych modeli są zbyt niskie. Tak. Co my tutaj mamy? Tu mamy zmieniareczkę. To też pierwsza. Tak, pierwsza zmieniareczka od Sony. No i to jest właśnie zmieniareczka do tej wieży, tam gdzie na początku też widzieliśmy tam chyba co to był model 220, 320 CD-ka, tak, właśnie z tymi podcięciami. Tak. Tutaj ja mam taką jedną, ale akurat od Uniwersum i to też pewnie nie wiem, czy uda nam się trafić, ale to jest postawione na daku AD
1865. Powiem Ci, że tak jak gdzieś tam po macoszemu ten DAC wchodził, wychodził i nigdy się nad nim dłużej nie zastanawiałem, tak w przypadku akurat tego uniwersum gra to, no, powiedzmy sobie, że świetnie. Jak na taką aplikację i jakby ten też Plastic Fantastic, ja generalnie zmieniarek nie lubię, kupiłem ją dla DAC-a, natomiast gra to świetnie gdzieś tam w okolicach wyższego Denona, jeżeli chodzi o odtwarzanie jakby z kanałów, czy spektakularną średnicę, czy samą dynamikę nagrania. No ale widzisz, nie, okej, no to też jest istotna informacja dla ewentualnych kupujących, żeby też wiedzieli, czego mają szukać, bo nie zawsze wszystko jest oczywiste. Tak. Właśnie tak jak mówisz, zmieniarki, zresztą ja sam mam tak, również omijam zmieniarki, a z tego, co mówisz, no to można się pozytywnie zaskoczyć i niekoniecznie należy te zmieniarki omijać, tak, czy traktować po macoszemu. Tak, zdecydowanie tak. Bo można się, rozumiem, pozytywnie rozczarować. No właśnie, wiesz co, kupujesz odtwarzacz CD za 50 zł, który w zasadzie jest nowy, bo tam nikt nawet nie wykręcił śrub i plomb nie zdjął, więc to generalnie było nowe. Podłączasz to, bo mówisz, dobra, zobaczymy, co to gra, na jakim to w ogóle jest napędzie i tak dalej. Podłączasz i ci kopara opada w zasadzie. I to może nie tak, że on jest w stanie powalczyć z dobrymi DAC-ami czy z dobrymi aplikacjami, natomiast na pewno kopara opada, bo w porównaniu z epokowymi gdzieś tam odtwarzaczami CD postawionymi na PCM56, PCM54 czy TDA tam 1543, 61, 58 i tak dalej, to naprawdę jest rewelacja. Tu mamy PCM54. Następny, ten Denon, tak? Tak, PCM54 w tym Denonie jest. To już jeszcze jest chyba niższy model, niż żeśmy przedtem oglądali. Tak. Tylko, że znowu tutaj cena, natomiast tutaj podejrzewam, że to... No niestety stan rysowało to za samochodem pewnie na linię. I jak jeszcze z pokrywą metalową można to załatwić, no to niekoniecznie to we własnym zakresie, bo też powiem wam, nie zawsze tak dobrze wyjdzie, no czasami się trzeba szarpnąć, tak, pojechać, wypiaskować i dać do lakierni jakiejś, czy do lakiernika można to zrobić. Tak już z tym plastikiem front panelu już bywa gorzej, można to troszkę spolerować pastami polerskimi, tam zacząć od bardziej z większą gradacją do mniejszej gradacji, ale tych niestety wszystkich rys się nie usunie. Tak, zdecydowanie tak. To czy inaczej, to też jest kwestia tego, czy się opłaca, nie? Bo w kwestii z odtwarzacza, czy tam wzmacniacza, czy cokolwiek w granicach 100-150 zł, to jest, no mija się to z celem, żeby gdzieś tam proszkowo to malować. Tak, dokładnie tak. No, wyciągnęłeś mi to z paszczy, że tak powiem, no bo całkowita racja. To gdybyśmy kupili naprawdę zacny sprzęt, tak, podniszczony, ale w takiej cenie, tak jak mówisz, 50 zł, no wtedy to ma sens, tak, ale inaczej nie, albo kupowanie budżetowego sprzętu i go ratowanie również nie ma sensu większego. Tak. No to chyba, że z sentymentu naprawdę, to już po bandzie. Tu mamy kolejne 15,45, więc też niespecjalnie chciałbym się zatrzymywać nad nim, bo nie ma tutaj... A propos to, bo widzisz, powiedziałeś o sentymencie, ja z sentymentu kupiłem Zetkę chyba 246 Szpulaka. No to powiem Ci, że doprowadzenie jej do porządku kosztowało mnie jakieś astronomiczne pieniądze. No, może mnie tu ktoś zwyzywać, ale z 2000, jak nie ponad 2000 łącznie z zakupem. Oprócz tego jeszcze chodzenie na policję, rozmowa z prokuraturą i tym podobne rzeczy. Tak, serwisant był taki, także... Powiem wam, inaczej wam powiem, jak znajdziecie fachowca od szpulaków z okolic Radomia, a szczególnie lotniska w Radomiu, miejcie się na uwadze. Nie płaćcie nigdy z góry. No tylko tyle i aż tyle, bo później to się rozbije o te wszystkie instytucje, które tutaj przed chwilą wspomniałem. No i teraz mamy dosyć... Zasłona milczy. Ale to ważne, to znaczy generalnie to już nie chodzi jakby o reklamę czy antyreklamę, ale jednak nawet w tym środowisku, znaczy w każdym środowisku, w każdej działce, w każdej branży czekamy albo jakby no, chcemy tej uczciwości i tego podejścia, nie? Bo to nie jest kwestia tego, że ktoś musi... Widzisz, Michał, tak, zgadza się i dlatego ja jestem zwolennikiem, ja w ogóle, jeżeli coś kupuję, tak, przez internet, przez Allegro,
Przez OLX ja jestem zwolennikiem płacenia przy odbiorze. Ja wiem, wielu sprzedawców pisze, tak, czy jest możliwość przy odbiorze i tam, wiesz, takie nie, prawie jakbym dostał w ryj, to nie jest takie, wiesz, dużych liter, jeszcze wykrzykniki. Natomiast ja uważam, że Allegro niestety prowadzi taką politykę, że jeżeli jesteś sprzedawcą, jeżeli chcesz wystawić sprzęt, nie mówię o Allegro lokalnie, mówię o tym regularnym Allegro, bo to Allegro lokalnie to też dla mnie jest taki troszkę dziwny pomysł, no ale dobra, ja rozumiem, do czego oni zmierzali, bo oni chcą z Allegro tak nie zrobić drugi AliExpress czy co, czy Amazon, Bóg jeden wie. Natomiast czepiają się wszystkiego, kodów kreskowych, IBANów, innych rzeczy. Trzeba to ściągać. Ja naprawdę mam wiele rzeczy, które chciałbym, Michał, sprzedać, ale jak ja pomyślę o tym, ile ja muszę tam się naklikać, ile wyszukiwać, ile wpisywać, to mi już ta ochota na sprzedaż i chęć wymiany towaru na pieniądze mi przechodzi. Tak? Ja bez tego mogę żyć, bez tych pieniędzy. Natomiast Allegro nie robi czegoś takiego, żeby każdy sprzedający, no w tym czasami i ja, musiał wystawić opcję za pobraniem, dlatego że miałem niestety w życiu kilka takich przypadków i dwukrotnie, czy trzykrotnie nawet były to sprzęty, no powiedzmy, nie powiedzmy, no po prostu hi-fi, tak? Gdzie zapłaciłem i ja nigdy tego sprzętu, no oczywiście tutaj Allegro w moim przypadku pewnie kilkoro z was też miało taki przypadek, że staje na wysokości zadania i to nie mija tydzień, jak te pieniądze samo z siebie zwraca, natomiast no jest to, uważam, rzecz zbędna, a w przypadku do niektórych sprzedawców tak mam trochę wątpliwości, tak? Zapłacisz i jest tak, ty nie masz kasy i nie masz sprzętu. Tak. No i tyle. A wolałbym zamówić, mieć kasę i czekać na sprzęt, tak? I z ręki do ręki jest też coś takiego. Bo ja tak właśnie popłynąłem na serwisie mojego szpulaka, tak? Pan, zrobione, tutaj dane do przelewu. W ogóle dane do przelewu były na małżonkę, już mnie wtedy coś tknęło, ale myślę nic, no człowiek do mnie dzwoni, mam jego numer telefonu, mam jego adres, co prawda mieszkamy kilkaset kilometrów od siebie, no ale przecież nie będę chyba musiał jechać. Pojadę od razu przy okazji na lody, tak? Zobaczę. Tak, do Radomia. A okazało się, gdyby to jeszcze był czas pokazów lotniczych, no to bym zajechał, ale niestety nie, więc no musiałem, no mówię, posiłkować się jedną policją, drugą policją, prokuraturą, no i wyobraź sobie, że jak zajechała do tego pana chyba policja, pojechał tam patrol, czy nie wiem, czy wywiadowcy, czy jak onikolwiek się teraz nazywają. Po kilku miesiącach, tam po 4-5 miesiącach pan pisze do mnie: witam panie Darku, przepraszam, że się... minęło 4 lub 5 miesięcy od wiosny do jesieni, przepraszam, że się nie odzywałem, chory byłem. Chłop po prostu ozdrowiał, to była magia, chłop ozdrowiał. I chłop był zdrowy, póki prokuratura nie przysłała mu postanowienie o umorzeniu śledztwa. Wtedy znowu się rozchorował. To jest straszna choroba. Ja w ogóle życzę każdemu z was tutaj słuchających, oglądających to, żeby na taką chorobę nigdy nie zapadł, bo to jest naprawdę poważny to jest. To jest, jak mówili na Kargułach i Pawlakach, to jest taka choroba, że big deal, więc tak. łatwo nie przechodzi. Dobra, tu co mamy? Nada chyba, tu tak? Mamy Nadzika, takiego już bardziej współczesnego. No. Dosyć, wiesz co, wygląda... Nie ma studyjny design. Tak, chciałem właśnie powiedzieć, że tutaj prawie jak odtwarzasz taki komputerowy gdzieś tam ta kieszeń, ale to tak generalnie surowo i zupełnie inaczej. Może się podobać na pewno. TD6720, więc mnie zupełnie nieznany DAC, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki. To znaczy, jeżeli miałbym patrzeć pod kątem nada jako nada, czyli chociażby pod kątem wzmacniaczy, no to byłbym ciekawy tego, jak byś zaryzykował zagra. Dokładnie tak. To znaczy, on nawet fajnie wygląda, więc jak miałbym pewnie nada, to gdzieś tam w komplecie to nie jest jakiś wysoki model, więc to gdzieś tam pewnie chciałbym go wypróbować, bo no fajnie wygląda na pewno. Nie? Natomiast... No i tyle o nim powiedzieć możemy. Fajnie wygląda, cena nie jest wygórowana, więc jeżeli się komuś podoba, to pewnie, to ma to sens, tak? Powiedzmy, pewnie. Dla samego wyglądu ma to sens. Tu mamy kolejnego Tika. Tutaj też niespecjalnie jestem w stanie coś więcej powiedzieć. Niestety albo stety. Bardziej mi to przypomina Funaye z lat 90. albo jakieś odtwarzacze VHS, więc jakby to są te designy, być może jakiegoś tam nowszego Maransa czy Pioniera. To już mi się wszystko potem już myli, bo to już wyglądało potem podobnie, te wszystkie zaoblenia i tak dalej.
Niestety jestem po prostu wielkim przeciwnikiem tych zaobleń, to we wszystkim, począwszy od sprzętu hi-fi, przez meble, poprzez motoryzację i tak dalej. No nie lubię zaobleń. Zaoblenia są dobre tylko w jednym wypadku, ale to nie program o tym, bo to niekoniecznie po 22 będzie więc tylko w jednym wypadku zaoblenia są dobre, więc to mi się wydaje, to już jest taki sprzęt, który miał trafiać na półki w supermarketach, więc już tak bez polotu. Tak mi się też jest, wydaje. aby był. Także tu jeszcze ciekawa kwestia. Mnie się źle kojarzy shuffle jako przyciski i te bursztynowe wyświetlacze. One zawsze gdzieś tam miałem kontakt z taką tanią, tajwańską myślą technologiczną, bo nie wiem skąd tam jeszcze to szło i jakieś wieże, pseudowieże, jakieś jamniki, nie jamniki i to wszystko gdzieś tam opierało się właśnie To można było wtedy na początku lat 90. na targowiskach spotkać właśnie takie wynalazki, jak my z Grzejem mówimy, takie te wieże paździerzowe, bo z przodu to udawały segmenty, a z tyłu po prostu już była całkowicie po taniości paździerzowa płyta i to było wszystko, okazywało się być jednym. Tak, no ale to co zrobić? No niestety takie były czasy, każdy się cieszył, że w ogóle coś tam jest, nie? Tu mamy Kenuda, kolejną zmieniarkę. Ja mam troszeczkę wrażenie, że one wszystkie były robione w jednej fabryce, trochę przyciski pozmieniali, a cała myśl technologiczna pochodziła z jednej fabryki, chociaż może się mylę. No przyciski wyglądają jak od jakiegoś Sony albo Technicsa faktycznie. Tak. No co tu powiedzieć więcej? No nic więcej nie powiem, to jakiś DAC. No panie nawet się nie świeci, więc rzeczywiście tutaj nie ma co powiedzieć. CX-y czy nie CX-y, to takie... Coś tu jest. Wiesz, ja mówię, w uniwersum mam mam podobny wyświetlacz, lepiej wygląda. Tylko inaczej chyba kolorystycznie, natomiast wszystko jest tak samo. Nie wiem, jednobitowy konwerter Kenwooda pewnie albo jakiejś innej marki. Niespecjalnie chyba jest się czym tutaj zachwycać. Tego sobie otworzyłem, bo taki fajny parapet trochę jak w Fisherku. Gdzieś tam... Tak, jak w Fisherku, jak w magnetofonach kasetowych AIWY swego czasu, takiej serii F. Tak, więc jest taki pod kątem tutaj. Tu jeszcze taki nieśmiały parapecik, niektóre miały już taki całkiem poważny parapet, tak, że można tam było napadać. No, jak... Tak. No i tutaj ten system Technicsa, Panasonica masz, bije po oczach, to wszystkie Walkmany, wieżyczki, mini wieżyczki, wszystko to miały. Tak. No, mnie to specjalnie nie rusza, tak, a właściwie to odstrasza, tak jak zawsze u Technicsa, przepraszam. No ale co zrobić? Kolejny młodszy, on bardzo mi przypomina ten dekoder dźwięku, czy jak to tam się nazywa, ten procesor dźwięku od Technicsa. Procesor dźwięku. Tak. Gdzieś tam. Jaki to symbol jest? No tak wygląda w miarę rzeźko, tak? Mamy tutaj wyjście optyczne, czy jeszcze nie mamy? Nie mamy tutaj wyjścia optycznego. Jest. A jest faktycznie, no właśnie. Ja podejrzewam, że to już mówię, tak jak ten procesor dźwięku gdzieś tam lata 90., więc oni już tam byli w stanie takie rzeczy ładować, bo wcześniej były SPDIF-y, a jeżeli jest optyczne, to już jest troszeczkę młodszy ten sprzęcior. Z tym, że mówię, ja też się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo nie do końca rozumiem sens montowania właśnie wyjść optycznych, bo gdzieś tam szukamy tego DAC-a, jakby inaczej tego sensu, tego dźwięku, tego jakby odzorowania tego dźwięku pod kątem właśnie DAC-a, a nie po to, żeby gdzieś tam ten sygnał cyfrowy wyprowadzać z odtwarzacza CD. No może się mylę, może to jest tylko i wyłącznie moje podejście. Mówię, jeżeli ktoś ma gdzieś tam w tym wzmacniaczu DAC-a lub w jakikolwiek inny sposób zmienia sobie ten tor cyfrowy na analogowy, może ma to sens, chyba że ma swojego własnego DAC-a, to ma być tylko i wyłącznie transport. Tak też przecież robimy, ale w przypadku odtwarzaczy CD gdzieś tam ten DAC jednak ma sens. No tutaj mamy pierwszy chyba srebrny Technics. Tak. Taka perełka. Te srebrne mają swój urok, zresztą gdzieś tam nawiązują do tych starszych czasów, ale ten dostał już strzała. Przejechał się faktycznie, prawy dolny róg, tak. Niestety. No to też psuje cały efekt, nie? Bo kurczę, człowiek, nawet jeżeli szukasz tego srebrnego, powiedzmy, że jest brudny, no ale niestety on tutaj
no ma już swoje za sobą niestety chłopak. Jeżeli ktoś lubi, gdzieś tam stoi, to w ciemnej półce pewnie nie będzie to miało większego znaczenia, natomiast no, to warto mieć na uwadze gdzieś tam, że ta jakość wizualna też ma znaczenie, tym bardziej jeżeli będziemy chcieli go kiedyś odsprzedać, a niestety w tej naszej hobbystycznej działalności tak czasami bywa. Tu mamy tytanowy, też pierwszy dzisiaj. Również ładny, znaczy się tutaj już zaczyna się, tak jak wcześniej mówiłem, już gałkologia tych przycisków. Cena idzie w górę i ilość przycisków też się zwiększa. Zdecydowanie tak. To znaczy jakby te przyciski, które gdzieś tam są albo ich nie ma, odpowiadające każdemu następnemu utworowi, one są... Utworowi na płycie. Tak, one są ważne, dlatego że gdzieś tam czasami, jak odsłuchujemy całą płytę jak winyl, to nie. Ale w momencie, kiedy płyta ma nagrań chyba z 15 czy to powiedzmy 12 czy coś i chcemy konkretnie, to tego naciskania, przeskakiwania to jest spora, to jednak sporo ułatwia się, sam się na tym łapię, że to mi się niestety ale przydaje. Tak, czasami przewijając płytę CD możemy utwór przeskoczyć, a to jest jednak bardziej, no to jest po prostu precyzyjne, no i tyle. Idziemy sobie dalej, tu mamy, powiedzmy, że sobie darujemy, aczkolwiek wygląda urokliwie. Kolejna 490, 690, Philipsa, to też bardziej taki nowoczesny design. Szkoda, że jeszcze nie weszliśmy w tą półkę cenową tych trochę droższych modeli. No myślę, jak zbliżymy się do 500 zł, to już wtedy będzie coś można oglądać. Tutaj jest dosyć biednie i podstawowo w większości na 1543, 1545. Mam nadzieję, że niczego nie przeskoczę. To też jest Sony na PCM56, o ile to jest wersja pierwsza. To wtedy będzie to na pewno dwie kości PCM56, bo to też jest, jeszcze dodam jedną rzecz, że w przypadku zastosowania PCM56 trzeba zwrócić uwagę, żeby były dwie kości, przynajmniej dwie kości, w sensie no zazwyczaj są dwie, bo jedna kość ogarniająca dwa kanały lewy i prawy niespecjalnie sobie dobrze radzi z tym dekodowaniem dźwięku cyfrowego na dźwięk analogowy. Zupełnie inaczej jest w przypadku 1541, to tak samo jak w 1540, no muszą być te dwie kości, żeby ten dźwięk miał swoje nóżki i rączki. To jest trochę starszy Technics. Ten design mi się bardzo, bardzo podoba. No jest ładny, ale jest ładny i cena chyba też nie wygórowana, bo to będzie gdzieś nadal 200 zł. Tak, 215. Więc jest ok. Nie, 215. Cena jest atrakcyjna. Tak. Tutaj często gęsto fajnie byłoby, gdyby te dane się pojawiały też jako specyfikacje w opisach tych aukcji, natomiast one niewiele nam powiedzą, bo tak na dobrą sprawę sam Digital Converter, czyli DAC nasz 16-bitowy niewiele nam mówi. Zresztą te zniekształcenia harmoniczne i sygnały, czy jakby ten sygnał w stosunku do szumów, to są takie rzeczy, które gdzieś tam fajnie wyglądają w broszurach, natomiast odsłuchowo już mniej i czasami jest tak, że kupujemy wzmacniacz i on ma zniekształcenie na poziomie 1%, a gra fenomenalnie. A czasami mamy tutaj 0,0001 promil, a gra to po prostu sucho i bardzo, bardzo... Bez polotu. Zgadza się. Tu mamy Kenwoodika DP4020 na 1700, na PCM 1700. To też już jest nowszy DAC. Nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, to dla chętnych, jeżeli ktoś będzie sobie chciał sprawdzić. Co fajnie wygląda. Dużo tych przycisków, więc można się pobawić guzikami. Duży wyświetlacz, dużo przycisków, także robi wrażenie droższego niż jest. Tak, zdecydowanie tak. 480 na razie nie, DCD 625 to jest też z tych młodszych Denonów troszeczkę
Ja Denony lubię, mam sentyment, natomiast mówię, to też nie jest, akurat z tej 3-cyfrowej to nie jest jakaś specjalnie górna półka, to jest akurat 20-bitowy na PCM 61. Są ludzie, którym to gra, no nie jest to zachwycające, to już jest ten poziom, znaczy ten etap. To już w ogóle jest nowszy Denon do tych poprzednich Denonów, co były. Tak. To jakby w tym późniejszym etapie, czyli tam powiedzmy od tych 18 czy 18-bitowych przetworników, że tak uogólniając, tam powiedzmy od 58, 61 i tak dalej, tam już nie ma sensu porównywać, dlatego że no, to one grają bardzo tożsamo i te zmiany jakoś nie były specjalnie namiętne. Kenwoodzik DP730. No, ten Kenwoodzik troszkę jest zabiedzony, aczkolwiek wygląda jak wysoki model Sony, prawda? Tak. On jest, takie wrażenie robi. Ktoś się na kimś wzorował, bo design zewnętrzny jest właśnie bardzo podobny. Tak. No to też, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 730, a nie, to tak nie, chyba nie pamiętam, 730 na PCM 56, dwie kości na PCM 56, więc jeżeli faktycznie tak jest, jak dobrze myślę, to warto byłoby się nim zainteresować, chociaż tutaj on ma jakieś przygody po lewej stronie, więc myślę, że... No faktycznie tak, tam dziecko tak, tutaj teraz widziałem, może będzie jakieś lepsze zdjęcie tego. Nie zauważyłem wcześniej, ale niestety. No tak, jest wpleciony. Aczkolwiek odsłuchowo może być ciekawe, to znaczy 220 to nie jest mała cena, można w tej cenie kupić Denona na dwóch kościach PCM 56 w lepszym stanie, więc to tak dla kogoś to naprawdę musi mieć Kenwooda. Onkyo Denon 450 to też jest młodszy, Sony 265 tu też nie ma nad czym się zachwycać specjalnie. Onkyo 6620. No to też jest taki bardziej design, powiedziałbym, leżący koło Sony, te przyciski z boku, pod spodem, trochę inny wyświetlacz, ale w zasadzie to wszyscy chyba od wszystkich kopiowali wszystko. No, mamy tutaj tak śrubki na imbusy, znaczy imitacje śrubek imitacje, na imbusy. Imitacje. Takie takie do zestawu, powiedzmy sobie, z deckiem, tak, i z wzmacniaczem, czy z jakąś tam z amplitunerem i tyle można chyba powiedzieć, bo niespecjalnie tutaj coś fajnego. No już poprzedni Kenwood, powiem Ci, mimo tego wygniecenia wyglądał ciekawiej. Tak. No. Tu mamy też Philipsa, a to chyba bardzo podobny jak nie ten sam model, co był ostatnio, CD600. To też jest ta sama półka. Plastic Fantastic to już strasznie biednie to wszystko wygląda. Wszędzie tam wtryskarki szły i nic więcej, więc lepiej, że to stoi gdzieś w półce. Zamknięte, zasunięte. Dobra, lećmy dalej. Tak, tyłu nie widać. Lećmy sobie dalej, jesteśmy w połowie. CD380. Tak, tego też jeszcze nie było, to też jest dosyć fajnie wyglądające. Tak, to już daje vintage'em po oczach, powiem Ci, Michale. Świetnie wygląda. Znaczy ja lubię, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo lubię. I tutaj powiem Ci, że jeśli się nie mylę, to jest 1541. Względnie 1543. A, tu jest napisane 1543. Bo z tego co ja kojarzę, to były dwie wersje. I ta 380 też miała 1541. A gdyby to była w tej cenie 1541, to nic tylko klikać, tak, to by była okazja. To byłaby okazja, no tutaj nie. A tak jest po prostu 1543, ale wygląda... Ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Przedtem wygląda na 1541. Czy nawet na 1540. Tak. No tu już mamy młodsze CDP 415 od Sony, tu już wyświetlacz zszedł na dół.
Nowsze wersje też nie chciałbym się długo nad tym skupiać, dlatego że nie bardzo jestem w stanie coś tutaj powiedzieć odsłuchowo, nie znam. To też jest niski model, prawdopodobnie na CX-ie, mogę się mylić, ale prawdopodobnie na, CDX-ie. Natomiast no tak jak Sony, no pewnie będzie grał wysoko i bardzo szczegółowo, więc myślę, że to jest jedyne, co możemy w tej chwili chyba skomentować. Kolejny Technics, tiki tego Technicsa mieliśmy. Jak nie, to był bardzo podobny. Tak jak mówiłem, mnie specjalnie Technicsy nie ruszają, nie jest to coś, co mnie specjalnie zachwyca. To są rzeczy, które gdzieś tam grają trochę nie tak, jakbym chciał, żeby grały i zresztą tak jak Technics ogólnie i ciężko mi znaleźć jakieś pozytywne elementy i zachwyty. Technics, pierwszy Harman Kardon. To zobaczmy ewentualnie. Tego nie było, to też jest taka fajna kopia Maranca. Generalnie bardzo podobnie wygląda. W ogóle Harman Kardon, no też kierował się jakimś, mówisz Maranca, no kierował się swoim designem i to też do tego był jeszcze magnetofon, do tego był wzmacniacz w tym właśnie tym samym wyglądzie. Takie ma lekkie wyoblenie, takie jakby pół okręgu przepuszczony górą, tak, ucięty. To jest na PCM 61, więc to już jest nowszy DAC 20-bitowy. Jak to gra? Ciężko mi powiedzieć, przynajmniej w przypadku Harmana. PCM 61 gra no ciut bardziej precyzyjnie, bym powiedział, niż poprzednik, niż 58 i na pewno bardziej precyzyjnie, czy jakoś tak klarownie, laboratoryjnie bardziej niż na pewno 56. Chociaż niektórzy mówią, że 56 jest bardzo taka szorstka. Natomiast no, na pewno Denonowi się udało coś z tą kością, czy w ogóle z tymi swoimi CD-kami dobrego zrobić. Co tu mamy? Co tu mamy za dziwactwo? To też jest zmieniarka w wersji MIDI, tak jak dobrze widzę. No okej. I co to jest, Sony? Bo tak. Nie zauważyłem. To jest Sony. Okej. Sony, taka bida wersja, bym powiedział, aczkolwiek na pewno zmieniareczka. To nie jest też złe, jak gdzieś tam za dzieciaka to było fajne włożyć sobie 5 płyt, gdzie pilot w zasadzie obsługiwał w takim jakimś tajwańskim sprzęcie tylko i wyłącznie płyty CD, czy był następny, więc tak by nie trzeba było wstawać, żeby to działało, więc to tak samo jak deki z autorewersem dwukieszeniowe, nie? Dokładnie tak, to jest ulubiony sprzęt Grzegorza, dek z autorewersem. Jakoś tam nie jestem fanem magnetofonów z autorewersem, natomiast jeden czy tam w porywach 2 mam. Natomiast Grzesiek to jest wielki fan magnetofonów z autorewersem, nie tylko kasetowych, również szpulowych. Generalnie to tak ma jakiś swój urok, bym powiedział. To jak Grzechu mówi, jako odtwarzacz w zasadzie czemu nie? Nie wiem jak za bardzo do końca, bo tam kiedyś poruszaliśmy tematy azymutów i innych rzeczy i nie wiem do końca jak z tym prowadzeniem tej taśmy, jak ona gdzieś tam... Dokładnie tak, bo jeszcze, przepraszam właśnie Michale, że Ci wejdę słowo, bo właśnie dość istotny temat poruszyłeś w przypadku magnetofonów, bo najczęściej ta głowica jest po prostu obracana, ona przeskakuje lewo, prawo, znaczy się tam i z powrotem, i to na tej zasadzie. Tak naprawdę ona za każdym razem albo z czasem mi się, jeżeli chodzi właśnie o to ustawienie tego azymutu głowicy, no na pewno się to degraduje, może nie tyle degraduje, co staje się to mniej dokładne. W ogóle mniej to jest dokładne i tutaj można mieć wątpliwości przy tych właśnie głowicach, przy autorewersach z głowicami ruchomymi, że to dokładność nie jest taka jak głowicy stałej. No też mi się tak właśnie wydaje. Nieobracanej. Co my tu mamy? Znowu Technicsa bez Technicsa.
to może sobie to po prostu odpuścimy, bo on ma niestety, ale dużo takich wad, które powodują, że się nie chce go oglądać. Tak, blacharz, lakiernik, modelarz tu jest potrzebny, żeby to podnieść. Zgadza się. Kolejny flipsik, tutaj widzę, że ta sama oferta tego samego sprzedawcy z etykietą cenową. No co zrobić, no tak te rzeczy trafiają do nas niestety i będą tak trafiały do nas. No to są sprzęty jakby z wystawek, no bo jeszcze przewody mają niepoucinane, zasilające, no to z wystawek, tak jak właśnie mówiłeś wcześniej, z jakichś garaży, z jakichś piwnic powyciągane, coś na tym leżało całe lata, albo czasami nawet dziesięciolecia, no i stąd to wygląda jak wygląda. Chciałbym powiedzieć, że faktycznie, jeżeli coś jest fajnego, w sensie coś naprawdę unikatowego, coś innego, albo rzadkiego w jakikolwiek sposób, to warto gdzieś tam, no, ale w tych cenach, w tym zalewie sprzętu, no, bawienie się w remonty trupów to nie ma chyba specjalnie sensu. No właśnie, tym bardziej właśnie tak jak mówisz, no gdyby było coś powiedzmy topowego, zjechane, no to jeszcze warto, ale to jest sprzęt nadal podstawowy, więc nie warto w to inwestować pieniędzy, czasu. Tak. Tutaj w technicznie nie będę się wypowiadał specjalnie, bo podejrzewam, że są mądrzejsi ode mnie, natomiast już samo zastosowanie tego pokrętła powoduje, że ten model jest o wiele wyżej ceniony niż pozostałe i to zawsze chyba tak było. Gdzieś tam w pewnym momencie w sprzęcie w ogóle nie tylko audio, ale wideo, jak wchodziły właśnie obrotowe manipulatory, że tak to nazwę, to od razu cena była o 50%. Wybieranie utworu. Ale to jest to samo, co żeśmy widzieli, Michale, w jednym z pierwszych dzisiaj CD-ków Sonego. Tam też jest ten J-Log, czy jak to się nazywa. Tak. I również nim można sobie wybierać utwory. No bardzo płynnie, przynajmniej w moim wypadku to chodzi płynnie i precyzyjnie. Techników jest sporo. Natomiast wejdziemy sobie do Yamaszki. Tutaj też moja uwaga, bo akurat to jest CDX 410, natomiast na przykład mamy Yamahy, takie właśnie powinowactwa firmowe Sonego na przykład z Yamahą CDP-68, to jest tak naprawdę też Yamaha wypuściła ten sam odtwarzacz, to jest też TDA 1541, także warto gdzieś tam czasami poszperać, bo są niszowe odtwarzacze, które gdzieś tam zakopane, niewiadome, nieopisane, a kryją w sobie coś fajnego, więc też warto gdzieś tam zwrócić na to uwagę. Tu mamy... W każdym razie warto czytać i przeglądać pod tym kątem internet, bo wiedzy zawsze się znajdzie i tak jak mówisz, można jakąś perełkę wyrwać, o której sprzedający na przykład nie wie, albo inni przeglądający daną aukcję. Tak, bo to czasami jest tak, że ta cena będzie wynikała właśnie z tego, że ktoś nie wie, nie? I tu mamy akurat przykład 410, to jest to, co mówiłem wcześniej, oparta jest na jednej kości PCM 56 i no nie w tej cenie, to znaczy ja bym odpuszczał, to znaczy ona się może podobać, bo to jest fajnie wyglądający cedek, oprócz tego zdjęcia akurat, natomiast fajnie wyglądający cedek gdzieś tam... Niekoniecznie fajnie grający. Niekoniecznie fajnie grający, to znaczy no, nie pokaże pełnej dynamiki, bo to też musielibyśmy się zacząć wgryzać, że tak powiem, w meandry już samej budowy płytki i filtrów, natomiast nie ma sensu chyba na tym poziomie i na tym etapie nikogo to specjalnie nie zainteresuje. No po prostu odpuszczamy, jeżeli jest jedna kość, to odpuszczamy i tyle. Kolejny Kenwood z tym naszym fajnym, starym designem. Trochę jak Rundik, o czym wcześniej mówiłem. Tak. Jest kilka takich fajnych sprzętów, to znaczy każdy z nas pewnie będzie podchodził do tego zupełnie inaczej i kierował się czym innym. Jedni kolorem, inni marką, czy tam jakby modelem, żeby pasował do całej całości zestawu. No ja się kieruję zawsze tym nieszczęsnym DAC-iem i jakby oczekuję od każdego następnego, oczekuję tego super brzmienia, albo inaczej oczekuję tej powtarzalności brzmienia względem aplikacji danej firmy. Nie? Tu mamy Denona DCD 690 w wersji srebrnej jako pierwszy dzisiaj. To też jest z tej serii trzycyfrowej. 690 to już jest model nowszy, oparty na dwóch kościach PCM 61.
grający troszeczkę żywiej i nowocześniej, jeżeli kogoś to rusza. Natomiast to też jest tak, mówię, że jak ktoś tego nie porówna, to podejrzewam, że nie będzie widział różnicy. Co my tutaj mamy? Technicsów jest sporo, tu mamy kolejną Yamaszkę. Zobaczmy ją. Ta jest śliczna, bym powiedział, w tej swojej prostocie. Bardzo ten front panel taki czysty, można powiedzieć. Tak. No, śliczna jak śliczna, ale też, tak jak mówisz, ta prostota z drugiej strony nie wzbudza żadnych emocji. No, wiesz co, tak, no, jest inna, może tak, jest inna, nie? Bo jest dość chłodna, ja oszczędzam w swoim wyrazie, tak. Nie, na pewno nie jest tak urokliwa jak sprzęty z lat 60. czy tam 70. z tymi swoimi wodotryskami na skalę ich możliwości wtedy, natomiast jest taka gdzieś tam w granicach, na przykład taka i U61, wszystko pod klapką, wiesz, w zasadzie to nie ma na wierzchu nic i to takie jest zupełnie inne niż wszystko do tej pory, co mamy, nie? To też, jeżeli możemy sobie wejdziemy. Bardzo prosto odtwarzacz Denona, też niespecjalnie jest o czym nad czym się rozpływać, bo to nie jest żaden... Nie dość, że prosty, no to i nudny. Jest taki właśnie zabawkowy i taki, dokładnie, powiedziałbym, podstawowa, chyba najbardziej podstawowa wersja, bo to już jest z tych nowszych bardziej. 5. strona, połowa za nami. Co my tutaj mamy? Philips CD 920. No takiego designu to jeszcze nie było dzisiaj. Tak, to jest już całkiem osobliwe, nie wiem do czego to porównać. Do niepełnego akordeonu. Ford wie, co to jest. To jest bardzo już dziwne. Jest osobliwe, bym powiedział. No, oparte to jest jak wyciągnięte ze Star Treka z lat 70. Tak. Urządzenie, tak. W jakości widać jakiej, natomiast pewnie część, tak jak zwykle, część jakiegoś zestawu wieżowego i całości, natomiast nie jest to też nic specjalnego, natomiast też patrzę na cenę, 300 to nie jest wcale mało i szczerze mówiąc trochę taki rozpłaszczony hełm kosmonauty. Czekam, aż będzie coś naprawdę fajnego. To jest kolejna Yamaha, model wyższy, 580, też w takim surowym stanie. No naprawdę model wyższy, bo ma naklejkę na szufladzie, proszę. Probit, ciekawe czy to o to chodzi. No to inaczej, czekamy na coś, co naprawdę nas zachwyci. Wszystkie te podstawowe modele Sony, Kenwoody 30-30, 30-50 to już jest też nowoczesny wymysł historii. Znaczy na razie widzę, tak powiem Ci, te tutaj oferty za 300 zł można mieć równie dobrze odpowiedniki za 100 kilkadziesiąt, 200 zł. Tak. To głównie też tak ten Philips na przykład na dakach SAA i to są takie rzeczy, które albo zagrają, albo nie zagrają. Jednym się spodoba, innym nie. Design jest bardzo fajny, że tak powiem. No właśnie, chociaż trzeba być szczerym, ten Philips tutaj bardzo ładnie wygląda. Ma takich kilka, ma takie tutaj 2, 3, 4 smaczki kolorystyczne, łącznie z tym takim gniazdkiem na słuchawki, więc znaczy się naczeka od słuchawek duży, więc to się ładnie odcina, więc może się podobać. Przynajmniej ze względu na wygląd jest ok. Schludnie, no co powiedzieć, no to jak zwykle w każdym odtwarzaczu CD, każdy kto chociaż raz otwierał, oprócz Akai i paru jeszcze innych klocków, to jest dużo pustych przestrzeni, dużo plastiku, dużo miejsca. Obudowy się robiło tożsame, żeby pasowały do jakiegoś tam, do całości zestawów, natomiast no są różne, bardziej, mniej rozbudowane te płyty główne. Tutaj przykład zawsze będę podawał Akai, tam jest rozbudowane na maksa, jakby mogli to by wcisnęli jeszcze więcej, przynajmniej w tych kwestiach takich prostszych lub mniej prostszych, no, nie mówię już tych bardziej zbudowanych, jakichś tam płytkach mosiężnych i innych, które gdzieś tam mają niwelować wibracje w Sone czy w Grundigu.
Natomiast to też nie jest tak, że jak jest bardzo rozbudowana płyta, to jest gwarancja sukcesu i ten odtwarzacz na pewno lepiej zagra. Nie? Tu mamy Denona 620, to jest też model, który jest oparty na dwóch kościach PCM56. Gra bardzo ładnie. Świetnie bym powiedział, to trochę przesadzę, natomiast gra jak na cenę, bo to można kupić za 100, 120, 130 zł. Jak na tą cenę to gra świetnie. I tego mogę polecić. Mam takie dwa. Gdzieś tam sobie robią jako backupy, natomiast świetnie to gra, świetnie odtwarza. Świetnie jakby odtwarza ten materiał wejściowy, jeżeli chodzi o samego PCM56. Nie? No to już nawet wspominałeś na początku filmu, też nam chyba jeden z 2 Denony wpadły właśnie. Tak. Kolejny Denonik 660 w wersji srebrnej, to jest ten młodszy. To już jest pewnie na 20-bitowym, jak dobrze widzę. Nie miałem, nie wiem jak, tak 20-bitowy, czyli pewnie 61. Fajnie wygląda, bo jest srebrny, tyle mogę powiedzieć. No i ma już więcej przycisków od poprzednika, którego żeśmy widzieli. Denony Denon nie oszczędzał, jeżeli chodzi o te właśnie przyciski. One gdzieś tam były montowane. Pokażę Ci, one były montowane tutaj pod wyświetlaczem w tym miejscu. Są gdzieś tak ukryte, wiesz, nie jak w Sony, gdzieś tam jako klawiatura, tylko sobie są schowane. Nie? Natomiast no to jest taki zupełnie poboczna kwestia. Aiwa. To chyba pierwsza dzisiaj. Tak, tego za dużo nie ma, to jest też jednobitowy. Raczej na pewno. Tak. Jednobitowy, no to akurat z tym sprzętem widać, że to jest troszeczkę inne niż wszystko, nie? To też jest TC923 jednobitowy DAC. Nie mam pojęcia, jak to zagra. Gdzieś wielokrotnie czytałem, że są te zdania podzielone na temat tej konwersji i te jednobitowe sobie nie radzą, jeżeli chodzi o kulturę, może inaczej o dynamikę. Natomiast one były często te daki różnej maści, czasami określone, czasami nieokreślone, właściwie w większości montowane w car audio, w odtwarzaczach samochodowych, tych starszych i trudno powiedzieć, czy aż tak źle im to tam wyszło, jeżeli chodzi o tą konwersję. Na pewno kiedyś nie było innej możliwości, więc jeżeli ktoś lubi, czy ma stary samochód, chciałby gdzieś tam sobie zapodać taki odtwarzacz, to będzie skazany na taki konwerter jednobitowy. Kolejny Philips, to tylko tak pewnie poglądowo, bo to bardzo podobne, co ostatnio widzieliśmy. Tak, tutaj jeszcze Philips z dołożoną klawiaturą. Tak. Po prawej stronie od wyświetlacza. No, taki bardzo fajny kwadratowy design. Ja osobiście lubię. Gdzieś tam pewnie też się kieruję. Tak. No to tak jak mówiłem wcześniej, ja też jestem inaczej nie jestem przeciwnikiem, zasadniczo nie jestem tam przeciwnikiem większości rzeczy oprócz wyjątków, natomiast nie jestem na pewno zwolennikiem takich opłych. Tak. Mówię. To mnie się całkowicie nie podoba, nigdy mi się to nie podobało. Kolejny Onkyo z tych takich młodszych, tytanowy, TC923, jeżeli chodzi o DAC-a. No, mnie się trudno wypowiadać. Dla mnie troszeczkę za młody, designersko nie bardzo. Natomiast nawet niespecjalnie jestem przekonany do Onkyo jako takiego Onkyo, jeżeli chodzi o CD. Więc tutaj dla chętnych pewnie, jeżeli się będzie podobało, będzie dobra cena, bo ta jest taka trochę, jak dla mnie, nie bardzo. Chyba że ktoś mnie poprawi. 520 to jest starszy model zdecydowanie. Yamaszki. Tutaj bardzo mi się zawsze podoba w Yamahach ten Natural Sound.
Kurczę, zawsze mam z tym problem, bo nigdy mi te Yamahy naturalnie nie brzmiały i nie brzmią. A trzeba pamiętać, że też w dużym stopniu, jak nie całkowicie, jest to po prostu marketing, tak? Na osoby, które nigdy nie słuchały CD'ka, które ewentualnie może w czasie, kiedy to było w sprzedaży w sklepach, nie miały pojęcia i takie hasło Natural Sound, no i ktoś idzie nie to, o, Natural Sound, to pewnie to, będzie okej, tak? Tutaj dwa razy PCM 56, więc zagrać może. Zdecydowanie tak. Pewnie jak na Yamaha troszeczkę wyżej. Być może gdzieś tam porównywalnie jak Sony. Więc też do sprawdzenia. Natomiast nie wiem, czy w tym stanie, w tej cenie to byłby dobry zakup. Chociaż zawsze mam z tym dylemat, bo jednak to jest 350 zł i tutaj dokładając mówię, no TDA 1541 nie upieram się, ale TDA 1541 można już szukać w cenie od 400-450 zł, więc nie wiem, czy to jest sens po prostu ładowania się w taki sprzęt. Kolejna Yamaszka, bardzo podobna pewnie do poprzednich. Też taki bardzo minimalistyczny wygląd, więc tutaj też nie będziemy specjalnie za długo siedzieli. 595, 350 zł, to też jest na PCM 61, 20-bitowy z pilotem i chyba tyle można powiedzieć. Mam wrażenie, że jak widzę ten monitor, to zawsze mam troszeczkę za wysokie te ceny, ale nie chciałbym generalizować. Być może masz rację. Kolejny. To Grzegorz zawsze sprzedawcę pozdrawia. No. Tak. Tego tika już chyba mieliśmy, albo podobnego. Tego tika, tak. Ja już ich niespecjalnie jestem w stanie. Jeśli nie ten sam, to prawie ten sam. Kolejny Onkyo. No takie bez wyrazu. Takie niby jest, niby nie jest. To nowsze. Ja bardzo lubię te starsze modele Onkyo. Generalnie trochę to jest to, co Grzegorz o deku mówił. Tam są i diody, i lampki, trochę tego kiczu, trochę coś się dzieje. Takie, no, to Onkyo było ciekawe kiedyś, a teraz w późniejszych momentach jakoś niespecjalnie. Tu mamy 610, tu też sobie na chwilę do tego wejdę, dlatego że to jest też Denon, który fajnie wygląda, natomiast on też jest na jednej kości PCM 56, więc on na pewno nie zagra tak dobrze jak też mam go, więc to też jest kwestia. Tych Denonów trochę mam i trochę za dużo chyba mam tych Denonów. Natomiast no, bardzo je lubię i tutaj to też ciekawe, nie wszyscy wiedzą, ale Denon miał możliwość ściszania, to nie jest takie do końca oczywiste, żeby można było zmniejszyć napięcie sygnału wyjściowego, czyli ściszyć odtwarzacz CD, czyli jak ktoś ma wzmacniacz z 69 roku, to może sobie zrobić takiego małego pilota, bym powiedział. No? I to na przykład 820 ma, 620 tego jeszcze nie miała. No i co nam przyniesie następna strona, zobaczymy. Tu mamy Yamaszkę, tego jeszcze nie było i wygląda kosmicznie, to jest chyba, zmieniarka. Ponownie zmieniarka, tak, no tak. To już widać po szerokiej tacce, ale wygląda dosyć inaczej, w sensie ta tacka jest taka trochę, no fajnie wygląda, w sensie coś w niej jest, nie sądzę, żebym się skusił, natomiast coś w niej jest, optyczne wyjście, niczego więcej się nie dowiemy, natomiast dosyć ciekawie i osobliwie wygląda sprzęcik. Tutaj kolejna zmieniarka od Harmana. To taki design harmanowski właśnie, nie? Taki z tymi przyciskami półokrągłymi. Tak, design przełomu lat 90. i 2000 powiedzmy, no. Końcówki 90. To ciekawe, jak w pewnym momencie wszyscy zaczęli wchodzić w te obłe kształty, nie? Jakby kanciastość zaczęła odchodzić do lamusa i była takim trąceniem trochę myszki.
No niestety, no wielka szkoda, bo też jak widzimy te obłe kształty de facto tak się długo nie utrzymały, jednak kształty kanciaste królowały przez dziesiątki lat, a te obłe kształty to już tak zmierzch tego sprzętu hi-fi, można powiedzieć, tego popularnego i no widać, nic to nie urwało. Tak. Tu mamy Tascama. Pierwszy chyba Tascam dzisiaj. Pierwszy, zupełnie pierwszy Tascam. Natomiast no tak, to jest coś, czego jeszcze nie było. No Tascam to jest stick, tak? Tylko nie tylko postrzegany jako taki sprzęt domowy, ale bardziej taki już Tascam jest taki, był takim postrzegany, nie tylko postrzegany, był stosowany też w studiach. Kiedyś miałem, pamiętam, okazję być w jednym studio. Niestety właściciel radia, rozgłośni radiowej był uparty. Wiesz, miał cały sprzęt Tascama w takim raku zamontowany, tam pamiętam, już nie pamiętam jaki model, piękny był magnetofon, ale co było jeszcze piękniejsze w tym radiu, tam gdzie byłem, mieli ścianę, bo to była w takiej starej kamienicy, więc takie te były te, wiesz, wysokie tam 3-metrowe sufity i od podłogi, Michał, do samego sufitu na długości kilku metrów ściany mieli kilkadziesiąt tysięcy płyt CD. Tak? Nie słuchali tego, nie korzystali już tego, bo już korzystali z plików cyfrowych. Jak też i nie grali na tym Tascamie, na tym raku całym, ale za wzięcie nie chcieli wtedy sprzedać. No to już było dobre kilka lat temu. Podejrzewam, że w tej chwili to wylądowało u któregoś z pracowników tej rozgłośni radiowej. Natomiast kolekcja kompaktów i ten sprzęt Tascama nieużywany, tak jak i te kompakty, no, było to niesamowite. To było coś, co zrobiło na mnie wrażenie. Niestety właściciel na tamten czas był nieprzejednany. No i tak, I tyle, bo jest Tascamem. Ale to wiesz, historie, bo to historia jak historia, ale kurczę, gdyby nie te historie, to tak naprawdę nie byłoby w połowie o czym rozmawiać, czy czym się dzielić, nie? No, ponieważ sprzęt taki oglądamy, no, jaki jest każdy fici, no to jeszcze masz wiedzę dotyczącą DAC-ów i tam ewentualnie bebechów tych sprzętów, natomiast odtwarzacze właśnie CD, ja tak myślałem przed nagraniem odcinka, bo tak na temat magnetofonów szpulowych, na temat kolumn głośnikowych można się tam bardziej uzewnętrzniać, czy wzmacniaczy, czy nawet amplitunerów. Natomiast sprzęt CD, ja nie wiem, czy już mówiłem na początku, czy nie, bo ja mam pamięć dobrą, ale krótką, to już nie jest do końca taki vintage, bo to jest jednak już sprzęt cyfrowy, to jest coś, co nie gra na takich naszych wizualnych takich emocjach pochodzących z zewnętrza tego sprzętu, tak? On jest czasami dość surowy, dość skromny, dość, no, jak mówię, nie wzbudzający żadnych emocji. A jednak już to trzeba jednak traktować jako ten sprzęt vintage'owy, no bo płyta CD również odeszła nam do lamusa, no. Więc jak najbardziej się łapie na to. Zresztą jak są fani 1540, 1541 i to już osiąga niezłe ceny, więc jest okej, no. Chociaż z drugiej strony jakieś tam Walkmany Sony, tak, wyglądające jak telefony komórkowe też są, widzę, po 1,5–2 tysiące, nie wiem czemu, nie wiem komu, na co to potrzebne. Z drugiej strony jak ma się normalny telefon komórkowy z różnymi tam ikonkami, czy tam sklepami dealującymi muzykę, no ale to też ma to swoje ceny, więc każdy sprzęt ma swojego amatora, jak mówiło przysłowie, każda potwora ma swojego amatora, tak samo i tutaj. Tak, już, bo to mniej więcej też jest tak, że wiesz, jak ktoś jest dziadkiem, wiesz, jak dziadkiem mentalnie może, wiesz, ale no, gdzieś tam ja się nie przyzwyczajam, nie mogę się przyzwyczaić do streamów, jakkolwiek nie brzmi mi to, no nie wiem, trochę łopatologicznie, dokładnie, ale muszę przepuścić to przez DAC-a i tego DAC-a, którego ja lubię, czyli no głównie 1540, 1541, nie? I czy chociażby tego PCM-a 56 i jakby wtedy utwór mi brzmi i ja nie wiem, gęsto to może być wrażenie, bo to też nie jest niestety tak, że trochę oczami, trochę sercem, trochę uszkami i tak dalej, natomiast gdzieś tam to się zbiera w całości. No gra mi to o wiele lepiej, jak ja włożę tą płytę, więc ja mam tych płyt od groma i ciut. I w tej chwili to nadal jest tak, że te płyty możemy dostać, możemy kupić nowe, możemy nagrać i kopię zrobić i czary mary fiku miku, natomiast winyl
do tego stopnia jest ułomny, że no, nie możemy go w domowych warunkach zrobić, nagrać, więc no, musimy go kupić. Nie wszystko wyszło, nie wszystko jest w jakichś logicznych cenach. Trzeba się pogodzić takim, jakim on jest, jak że go słuchamy. Tak? No, tam oczywiście jest kwestia wkładki i reszty sprzętu, na którym słuchamy, ale tam dane wyjściowe są takie, jakie są. Tak. Ale ja również bardzo lubię winyle. Nie mam wiele, mam 2 czy 3 gramofony, tak naprawdę słucham na 2. Nie 4, ale tak naprawdę ja słucham na 2 i jestem zawsze oczarowany, to może nie, ale dobrze jest mi z winylem, tak? W żadnym wypadku z jakąś muzyką właśnie z komputera, z telefonu komórkowego. To nie wiem, czy mi to Grzesiek nie mówił. On sobie nawet wykupił tam, jakiegoś Tidala czy coś i podłączał to normalnie z telefonu tam przez tam ten routerek podwiesza, no i nie było sensu, mówię, zrezygnował z tego, powiedział do widzenia, no bo to mimo to, że miała być jakość lepsza, tak, jak już płacisz, to masz już tą lepszą jakość, to nie bardzo to mu się spinało. Ja podejrzewam, że być może ktoś nas będzie opitoli nas potem za tego typu formułowane tezy, natomiast bo jakość jakością, tylko że my często zapominamy, idziemy w częstotliwość, próbkowanie, bity i tak dalej, jakby trochę odchodzimy od tego sensu słuchania muzyki, bo muzyka to nie jest tylko i wyłącznie to, co się pojawia na wyświetlaczu, bo my oczywiście możemy sobie cyfrowy sygnał zmierzyć, zbadać, rozszerzyć, poszerzyć, zwęzić, zmanipulować, zrobić z nim co praktycznie chcemy, natomiast to nie o to chodzi. I tak jak wspomniałeś, wkładasz czarny krążek, czy teraz to już dowolnego koloru, ale generalnie wkładasz staromodny czarny krążek na gramofon, włączasz i masz tą chwilę na to, żeby posłuchać, bez przewijania najczęściej, bez przeskakiwania. Tak jak ten utwór czy tam album został nagrany. Ja bardzo lubię w ogóle stare wydania, czyli ten bez masteringów, gdzieś tam lata 70. Tak. Jak są w dobrym stanie, często gęsto kupuję, bo to mi brzmi, w sensie, no to jest gdzieś tam skrojone pod moje ucho, to nie jest wyostrzone, naburmuszone, gdzieś tam, to nie krzyczy do mnie, jakbym konturu użył na maksa i tak dalej, no więc to są takie rzeczy, które ja bardzo lubię i ten gramofon to jest taka moja odskocznia. Oczywiście płyta CD jest prostsza, w samochodzie nie odtworzę i tak dalej. Natomiast gdzieś tam do tego słuchania muzyki to chyba póki co lampa, gramofon to są chyba też pulowce, które nigdy, że tak powiem, u mnie nie zagościły na dłużej czy w ogóle. Natomiast to są takie rzeczy, które ja bardzo lubię i dzięki temu w ogóle gadamy albo w ogóle się tym interesujemy i jaramy. Nie? Dokładnie tak. No, każdy też powinien mieć ten gramofon, czy nawet tego szpulaka, żeby się z nim męczyć, tak? To potrafi zabrać czas. W przypadku gramofonu, jeszcze gramofonu, to jest szybka piłka, możemy sobie oczyścić to migło i do widzenia. Natomiast w przypadku szpulaka, no to nieraz, żeby posłuchać tej szpuli, to trzeba się narobić. To nie jest takie hop-siup, także... Dobra, wracając do tematu, mamy tutaj, bo ja zawsze mówię nowożytnego Akai. No ja Akai cenię za wzmacniacze i szczególnie za te wzmacniacze na STK, czyli gdzieś tam początek lat 80. do 84. Potem następna seria była już na Sankenach, takich zwykłych krzemowych, więc, znaczy zwykłych, niezwykłych, wcale nie są zwykłe, natomiast na zwykłych krzemowych nie było to STK. Natomiast same odtwarzacze CD i to bez znaczenia jaka to jest półka, bo słuchałem wszystkich. I znaczy słuchałem, to może tak, że nie, że posłuchałem przez 5 minut i wyrobiłem sobie zdanie na ten temat, natomiast to są takie rzeczy, których ja nie polecę. Jeżeli ktoś potrzebuje, ktoś lubi, ktoś chce sobie zbudować wieżę, dlaczego nie, natomiast będzie mu się podobało zapewne wtedy, kiedy nie posłucha, nie porówna. I wiem, że narażam się na krytykę, natomiast takie jest moje osobliwe zdanie. Gdzieś tam po przesłuchaniu kilkudziesięciuset, trochę tego przesłuchałem, jeżeli chodzi o odtwarzacze CD i coś tam na ten temat mogę powiedzieć. Na pewno tutaj cena jest z górnej części kosmosu, 369 zł, jak dla mnie może ze 120, jeżeli ktoś by się naprawdę uparł. Co my tu mamy dalej? 590 też już ominiemy, tutaj to też ominiemy, bo tutaj niespecjalnie jest. To jest kolejny Akai 37. Ceny się trzymają, PCM 67, też nowszy model.
On pasuje do tych nowszych wzmacniaczy, których ja też nie cenię już niestety. Tak. Często gęsto te wzmacniacze od Akai miały też daki wbudowane. Najwyższym, znaczy z tym najstarszym dakiem to był PCM56, głównie PCM58, nie wiem, chyba jeden czy dwa wzmacniacze mają PCM56. To jest dosyć jednak ciekawe rozwiązanie, bo można też spróbować sobie gdzieś tam telewizor podpiąć, jeżeli ma odpowiednie wyjście. Czy zrobić z tego daka, jeżeli faktycznie lubimy wizję Akai, jeżeli chodzi o tą aplikację PCM-a, to wtedy możemy go zastosować gdzieś tam jako tor tego streama, natomiast to nie było wybitne, no i chyba nie będzie. Tu mamy Marantza CD4000. Tego jeszcze nie było u nas, to też jest chyba dosyć nowy modelek. Już pewnie też tak przełom lat 90., 2000, jeśli nie początek lat 2000. Tak. No co tu więcej powiedzieć? No fana marki jak właśnie. Tak, jak najbardziej tak. No tutaj to co powiedziałeś, jeżeli chodzi o CD-ki, można się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o napęd i daka, który jest tam zawarty, natomiast nic więcej specjalnie nie powiemy, dlatego że o kondensatorach i rezystorach nie będziemy specjalnie mówić, bo to też nie ma najmniejszego sensu dla kogoś, kto będzie chciał tego słuchać po prostu, a niekoniecznie reperować czy ulepszać. Są zresztą strony, gdzie można się, jeżeli ktoś lubi oczywiście, zapoznać, które odtwarzacze CD są polecane, są amatorzy upgrade'ów, lampizacji, więc można sobie popatrzeć. Ja miałem u siebie przez tydzień czasu CDP 950, to jest Sony na TDA 1541. Po takiej rewitalizacji, bym powiedział, gruntownej, tam było pozmieniane naprawdę sporo, sam naprawdę nie wiem co. Wykopałem, bo to, wiesz co, to tak jakbyś, ostatnio mnie naszło, jak podłączyłem telefon Kenny-Tel 70, wiesz, to są te kolumny, które strasznie mi koloryzują. Lubię, to znaczy cenię telefon Kena, natomiast ten model to jest jedyny, są dwa modele telefon Kena, które mi grają. Natomiast to też mnie pewnie niektórzy znienawidzą, natomiast one koloryzują, podbijają mi strasznie górę i dół i tam dół jest na Alnico, tam jest 20 z magnesem Alnico, na środku jest, nie chciałbym skłamać, chyba Philips, a na górze jest MBHTL. I o ile uwielbiam ten wysokotonowy głośnik, w zasadzie większość kolumn z nim mam, to tutaj ta góra naprawdę jest nachalna. To znaczy nie bolą uszy, natomiast ona jest taka naprawdę wyostrzona. Jakbym słuchał na konturze cały czas. I gdzieś tam, nie podoba mi się to specjalnie. CD482 od Philipsa, też fajnie wyglądający, bardzo mi się to podoba, ogólnie tak jak Denon DCD 1100, to jest ten taki design właśnie z tym zwykłym wyświetlaczem i kiedyś... On, podejrzewam, wygląda na starszy niż jest właśnie, dzięki temu, jak mówisz, temu swojemu zewnętrznemu designowi, on wygląda na starszy niż jest. Na pewno nie sięga pierwszej połowy lat 80. chyba. Nie, bo to jest na 1543, więc to no więc tak, to nie jest młodzik. A tak wygląda. Można się, niestety u Philipsa można się złapać nieźle, nie? Można się przejechać. Tak. No ale to wszystko jest do sprawdzenia, bo to tylko trzeba gdzieś tam troszeczkę poświęcić. To mamy Marantza CD65. Sobie zobaczmy, jak to wygląda. Też jeszcze nie mieliśmy dzisiaj takiego. Proszę bardzo. Jeśli się nie mylę. To jest też Marantz od wieży. To jest chyba, on pasował do PA451, jeśli się nie mylę, do takiego wzmacniacza. A to jest zmieniarka, Michał, i CD, tak? Co tego czy ja dobrze widzę? Co? Nie, chyba nie. To na górze, co to jest? Mówisz o tym, to jest chyba klapka zwykła, nie, bo to
Jeżeli się, to chyba, że się mylę, ale raczej się nie mylę, bo to jest na 1541. To na pewno. Możesz mieć rację, po prostu chyba ta maskownica odleciała, dlatego tak w pierwszej chwili. I tutaj jeszcze, jak jesteśmy, bo tutaj autor tego ogłoszenia fajnie dopisał, że tu mamy TDA 1541 bez literki A i tak naprawdę to A weszło później, bo to też być może komuś gdzieś taki początek wiedzy się przyda. To A weszło później trochę. Na początku było 1541, potem wyszło 1541 z A. Ja nie słyszę różnicy, w sensie są tacy, którzy słyszą różnicę pomiędzy jednym a drugim DAC-iem, ja nie słyszę, nie wiem, czy już o tym mówiłem dzisiaj, natomiast ja nie słyszę. Na pewno dobrze dobrane te późniejsze TDA 1541, czyli z jedną i z dwoma koronami, tam jakby się uprzeć, to naprawdę jest różnica, bo to są już DAC-i segregowane, więc tam inna cena i inne podejście, Natomiast tutaj mamy 399 zł, to jest to, co mówiłem, warto przemyśleć, bo to jest Marantz, więc jakby jeżeli ktoś szuka 1541, no to w podejście Philipsa Marantza jak najbardziej tak, więc i cena jest chyba całkiem sensowna, myślę. Ja nie wiem, czy to nie jest pierwszy 1541 w ogóle, jakiś żeśmy dzisiaj trochę liczą, że się mylę. Tak, nie mylisz się. No to więc zaczyna się od powiedzmy o 400 zł, więc to jest dobra cena, tak? Bo już będzie tylko drożej w każdym razie. To teraz będzie, czy lepiej nie wiadomo, na pewno będzie tylko drożej. Na pewno drożej, tak. Tu mamy jakieś ES, nie to co to? Tu Sansui, tu Sony CDS, co tutaj sprzedawca sprzedaje? Bo się pogubiłem. To jest Sansui. To pierwsze dzisiaj Sansui w takim razie mamy. Myślałem, że wszedłem w Sony, a wszedłem w Sansui. No za dużo tego nie ma. Jeżeli chodzi o Sansui, V1100, PCM56 na pokładzie. Tu nawet laser opisał, jaki jest SKSS 210. Tak, KSS 210, PCM 56. No. Szczerze mówiąc, wolałbym, to znaczy inaczej, dla fana Sansui dlaczego nie, natomiast no, to już nie ma nic z tym fejmem wspólnego, jeżeli chodzi o Sansui, no bo to jest CD, natomiast no i laser i PCM56 dają możliwości naprawdę duże, więc nie sądzę, żeby ktoś był zawiedziony dźwiękiem, którym to reprodukuje, chociaż mówię, tego akurat nie słuchałem, więc trudno mi jest powiedzieć cokolwiek więcej na temat dźwięku. Wolałbym pewnie tego Philipsa poprzedniego na TDA 1541, bo to jest ta sama cena. Tu mamy wysoki model Sony'ego 970. Natomiast to też jest podejrzewam, że na CDX-ie. To nie jest żaden Burr Brown ani Philips. Dwa wyjścia, jedno jest regulowane, drugie nie. To też jest bardzo ciekawa kwestia, bo to jedno wyjście to 770 akurat, 950 ma ten model, który oglądamy, jest regulowane to wyjście tym pokrętełkiem, takie ściszanie właśnie jak w Denonie, tylko Denon to robi cyfrowo, a tutaj mamy pokrętło, natomiast można sobie swobodnie, bo ja z tych wyjść korzystam wtedy, kiedy na przykład chcę podłączyć jeden odtwarzacz CD pod dwa zestawy, to wtedy, jeżeli nie będę tego podłączał pod korektor, to mam od razu dwa wyjścia, więc mogę sobie testować do woli różne zestawy, wiedząc jak ten CD działa. To na pewno będzie wysoko, to jest wysoko w sensie jasno, tak Sony, natomiast to jest wysoki model, więc ta cena, no tanio już było, więc ta cena niższa nie będzie, czy jest warty tego, to też każdy musi sobie odpowiedzieć, chyba że kwestia tego, że jest też dobrze zachowany, tak, z zewnątrz, czy ładnie wyglądał, więc tu można, powiedzmy, przymknąć oko. Grundig 303. Grundig 303, no tutaj no też fala zadowolenia z posiadania Grundisia, bo to jest 1543. Przypomina mi chyba tego ostatniego 8400, nie? Dobrze mówię? Dokładnie tak, 8400, tak jest. Na TDA, nie?
No to inaczej, no z zewnątrz, jeżeli ktoś nie ma tabelek w głowie i dobrej pamięci, to podejrzewam, że nawet na spotkaniu ze znajomymi można wmówić, że to jest ten najlepszy, więc spokojem. I jest to godny następca, tak? Jak wygląda jak 8400, to jest okej, a jest za niecałe 400 bez złotówki. Tak. No nie wiem, jak dla mnie troszeczkę wysoka ta cena, ale to dla fana Grundige, dlaczego nie? M70 to też jest z tego co kojarzę na PC 56, jeżeli się nie mylę. Może się mylę, może się nie mylę. Z pamięcią M70. Tak, PC 56 będzie chyba na pewno. Mamy wyjście cyfrowe, mamy dwa liniowe, znaczy dwa zwykłe liniowe. No, jak to Sony, ja bardzo lubię PC 56, to jest ta wersja MIDI, więc to mogę polecić, jeżeli ktoś nie ma wysoko grającego wzmacniacza, to powinien być zadowolony. To są odtwarzacze, które dbają o to, żeby było szczegółowo, ale nie jazgocząco. Tam się pojawia subtelność w tym wydaniu sonowskim oczywiście. Jak ktoś szuka jedwabiu w PC 56, to powinien trafić do Denona. Co my dalej mamy? No Technicsy jak Technicsy. Tu mamy już nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, bo to zestaw do telewizora. Ale to jest magnetowid? Nie, compact disk, nie. No właśnie, po lewej? Nie wiem czy wiem na co patrzę, szczerze mówiąc. Nie, no compact disk jest chyba, jest znaczek po lewej, jeśli dobrze widzę, ty powinieneś lepiej widzieć. No zobacz, masz Digital Video Cartridge for Philips CD1 Players, no i widzisz, no szczerze mówiąc ja nie wiem na co ja patrzę. No compact disk jak nic i co dalej? Co to? No CD player jakby nie było, bez problemu radzi sobie z CD. Sprawdzono tylko na płytach CD, może to jakieś wideo CD czy coś jeszcze, cholercia więc nie wiem co ja widzę. No to ten znaczek to raczej Matchline to był znaczek, gdzie oni tam w telewizorach to raczej, jeżeli się nie mylę. Pull to open i tyle, no i to taka volume. Ale mamy przycisk stopu, mamy przycisk pauzy. I tu pewnie jest play. Napęd jest po lewej stronie, ale pod tą klapką z całą pewnością. Nie wiem, no szczerze mówiąc takie trochę to dziwne. No dobra, idziemy dalej, bo ja nic więcej na ten temat nie, ale urokliwe, no 400 player konsola pewnie, bo to jest coś, co jeszcze można podłączyć pod telewizor, bo to jest eurozłącze. I pewnie jakieś tutaj... I niewykluczone, że nie wiem, może jakieś gry, może jakieś programy edukacyjne można puszczać, czy coś takiego, tak, wiesz? No. Może. No ja za krótki jestem, niestety nie jestem w stanie. Tu mamy jeszcze innego Philipsika, też w marmurku, compact disc. To też podejrzewam, że jest coś z tym bliskiego. Widzisz? Mamy wyjście na audio i na wideo. I na wideo, tak. Tak, super wideo, dobrze widzę, i audio. Również euro włączę po prawej stronie, tak. Także nie wiem co widzę, szczerze mówiąc, to są jakieś takie zespoły do systemów pewnie audiowizualnych, jeżeli dobrze widzę. 500 to jest 500 to jest też zmieniareczka, bardzo urokliwa zresztą. Kiedyś słuchałem, ale niespecjalnie mnie to ujęło, aczkolwiek ona z tych wszystkich, które do tej pory miałem, jakby jest taka najbardziej delikatna, jeżeli chodzi o wygląd, no, taka subtelna, nie jest to taki olbrzym zupełnie. Klocek. Tak, to jest taka dosyć smukła. Ja bym się nie bał, to znaczy ja się nie boję zmieniarek, to jakby kultura pracy jest taka sobie średnia, no, nie oszukujmy się, nie zawsze to potrafi przetrwać te lata działania, jeżeli była też intensywnie wykorzystywana, ale jakoś tam urokliwie działa i można sobie ułatwić trochę życie. Tu mamy Fine Artsa C11, no słynna seria Grundiga, aczkolwiek no co z tego, że ona jest słynna, jak to tylko część jest taka wybitna, gdzieś tam
ta droższa, jakby cała seria Fine Artsa to już jest taki plastik fantastyki. Nie kojarzy mi się to ani dobrze, ani nie zachęca mnie do zakupu specjalnie. Zresztą też ostatnio mówiłem, nie wiem czy mówiłem, ale no dla Grundiga robiło wiele firm dla tej serii Fine Artsa, łącznie z kolumnami tak, wspominałeś, że niektóre się na tym przejechały. Tak. Nie do końca wiem, czy tam, jak bardzo w środku to jest grundigowskie, a jak bardzo w środku to jest inne. I chyba nie specjalnie miałem ochotę, żeby to sprawdzać, czy to faktycznie jest Grundig, czy to coś innego tam siedzi, bo te pierwsze, te najdroższe Fine Artsy jak najbardziej, bo to tam przyłożono się, żeby to faktycznie grało i żeby to miało fajny, że tak powiem, efekt. No tam nawet widać było, że materiały, z których one były skonstruowane, widać było, że to jest drogie, tak? Widać było, że to jest drogie, że producent się starał tutaj, natomiast no te piramidki... dość nudny design, dość nudny plastik. Tak, bo te piramidki, które Grundig zamówił u Arkusa, to naprawdę były porządnie zrobione sprzęt i tam nie brakowało, bo to było i na ZIS-ie, i na WIF-ie, także że naprawdę tej kasy tam nie szczędzono, natomiast no, tak jak wszystko, no, fajnie, że to ma napis Fine Arts, ale to nie wszystko jest Fine Arts, znaczy jest jak jest, nie? W sensie to trochę się podczepia pod ten cały system Fine Artsa. Kolejny Technics, no mnie się designersko podobają, to tak jak mówię, natomiast odsłuchowo to dla fanów marki, szczerze mówiąc, nie chciałbym się tutaj ani rozwodzić, ani nie chciałbym być potem ciągany, że coś chlapnąłem na Technicsa. Brońcie panie, marka ma swoich fanów, tak samo jak Altus do dzisiaj. No każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje wybory, także tutaj to nie jest walka o niepodległość, każdemu może się podobać. Fajnie, że się da dyskutować, bo to też o to chodzi, żeby gdzieś tam porównywać sobie pewne rzeczy. No nie każdy wie wszystko i też nie każdy, że tak powiem, ma jakiś monopol. Znaczy ja ci Michał powiem tak, bo to jest kwestia wiedzy, a kwestia jeszcze osłuchania to są dwie różne rzeczy, tak? No bo teoretycznie możesz przeczytać kilka książek, polatać z symulatorem i dziesiątki godzin czy setki na komputerze, a wsiądziesz do prawdziwego i nic z tego nie wyjdzie. Nie wiadomo, czy wyjdzie start, a na pewno nie wyjdzie lądowanie. Tak samo jest tutaj. Wiedza to jedno, ale osłuchanie, przerobienie jakiejś tam ilości sprzętów i wychwycenie często, tak jak mówisz sam, subtelnych różnic, no to już jest inna kwestia, tak? Inna kwestia niż suche dane. Tak, bo to też jest kwestia tego, jak bardzo nam się chce, albo na jakim etapie jesteśmy, nie? Bo znam ludzi, którzy kupili, bo na forach pisali, że dobre i to jest koniec. Tak. Koniec poszukiwań. No mam dobre i koniec, tak? No palicho, jeżeli faktycznie to jest dobre, tak? No inaczej, no to jeżeli to będzie najwyższy model Pioniera albo JVC, gdzieś tam 4-kanałowy z 72, 5, faktycznie jest szansa, że to naprawdę zagra świetnie i na pewno inaczej niż inny, natomiast nie będzie można się przyczepić co do jakości dźwięku, czy jakby odwzorowania tego materiału wejściowego, nie? Natomiast gęsto jest tak, że ludzie kupują, bo jest fajne. No, tych przykładów można naprawdę mnożyć. No, Sony ESD to jest takie słowo klucz, jeżeli chodzi o zakupy. Tak? No, to musi zagrać, to jest super. Tak? No, są takie rzeczy jak głośniki gdzieś tam, że to na pewno każdemu to na pewno nie wiem, jakiś tam Heko czy Canton przypasują, to tak zupełnie nie jest, nie? I dopiero człowiek potem porównuje jedno, drugie, trzecie, czwarte i mówi dobrze, ale a gdzie tu scena? No tu nie ma sceny i ta scena gdzieś tam, no to jednak ważne jest, nie tylko i wyłącznie to, żeby to grało w stereo, no. Tutaj mamy PC. No tak jak mówisz, no fame to jedno, a faktyczne przymioty to całkiem co innego, nie zawsze się z tym fame'em pokrywają. Tu mamy PCM 1791, nowszy, tak go otworzyłem, żeby pokazać też jakby nowsze konstrukcje Denona. Jak to gra, nie wiem, to już jest takie bardziej obłe,
to też wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy, to nie nasz styl, natomiast no, nie zapominajmy, że niektóre firmy do tej pory produkują, przecież jakby odtwarze CD nie zatrzymały się na TDA 1541 czy na PCM-ach, także tych DAC-ów czy możliwości jest sporo i te odtwarzacze są produkowane nadal i oczywiście trudno powiedzieć i trudno zaprzeczyć, żeby te najnowsze czy najdroższe konstrukcje były jakkolwiek złe. Natomiast pytanie, czy my musimy wydać na dzień dzisiejszy 30, 20 czy 10 tysięcy złotych na odtwarzacz CD, skoro możemy wydać 500, 1000 czy 1500 złotych i będziemy mieli tak samo albo nawet lepiej. Wszystko też zależy od tego, jakiej muzyki słuchamy i jak jej słuchamy. Tu też mamy takiego Denonka, zmieniareczkę. Tak na chwilę tylko wejdę sobie, żeby zobaczyć. No i to niewykluczone, że pasowałaby do tego poprzedniego Denonka, co żeśmy przed chwilą mieli. Tak. Tu też pokażemy. No zmieniarka jak zmieniarka, zazwyczaj jest to koło takie, jakie tutaj widzimy. Zabudowane, tu gdzie mogli to zabudowali i tyle. Więcej tutaj nie powiemy. Zazwyczaj też warto wspomnieć, że jakby w każdym sprzęcie, czy to będzie wzmacniacz, czy to będzie odtwarzacz CD, zasilanie jest mega istotne i jakby to odseparowanie też zasilania od płyty, czy jakby poprowadzenie osobnych zasileń na przykład do napędu i do płyty i do zasilania lasera jakby, czy podwójne zasilanie nawet, to wszystko ma gdzieś tam związek i z ceną, i z renomą. I też z dźwiękiem niestety, bo to tak niestety będzie i jest, że im cięższe, im droższe, tym więcej wpakowane. Nie? Tu mamy CD53, to też z tych młodszych, nawet nie wiem na czym to stoi, to już chyba dzisiaj było. Wiesz co, być może było tak, bo tam przedtem żeśmy starszego oglądali, to chyba w ogóle był pierwszy 1541 to właśnie był na Marancu, ale to na pewno był starszy motor. Tu mamy zmieniareczkę od Sony, ja tylko wspomnę, że podobne rozwiązanie ma też Pionier u siebie, taka kaseta, taka kieszeń, jak w przypadku samochodowych zmieniarek. Zajmuje to o wiele mniej miejsca niż w przypadku normalnego takiego talerza. Natomiast jak to w Sony, tutaj że jest PCM 50, na pewno nie 56, bo to jest 18-bitowy, więc pewnie będzie PCM 58, ale albo CDX, natomiast podejrzewam, że bardziej CDX, natomiast ja nie mam dobrego zdania na temat tych zmieniarek. Już miałem 2 Pioniery z tym i w każdym, nawet jak działał, jak przyszedł, to po 2 dniach się zepsuł, więc jak ktoś ma, to ja zazdroszczę, bo to przemiłe urządzenie, natomiast nie udało mi się zakupić takiego, który by wytrzymał dłużej. Problem być może, problem na pewno jest natury mechanicznej, tak? Może brak precyzji w tym pojemniku na płyty lub jakiś rozregulowany mechanizm wybierania tych płyt. No to już wiesz co robi, ten źle włożył tam. Dokładnie tak. To jest skorelowane, tak jak mówisz, dokładnie z wiekiem. A co tu mamy? Tego Technicsa jeszcze też nie było dzisiaj. A nie był. Był czy nie był? Był podobny, był inny. Był biedniejszy, to jest bogatszy. To jest bogatsza wersja. Ja nie powiem, że mi się Technicsy wizualnie nie podobają, oprócz tutaj, że się odbija nam stado krzesełek. Natomiast podobają mi się, to gdzieś tam to był taki sprzęt chyba uniwersalny, oni niespecjalnie szaleli. Te pokrętła i w tych procesorach dźwięku i w ogóle w tych sprzętach mieszali. To nie są sprzęty, które gdzieś tam są jakoś ekstrawagancko w jedną albo w drugą stronę zaprojektowane. Natomiast ładowali jakby te swoje MN-y, MV-y, czy co oni tam mieli i jakby te taki niespecjalnie mnie odpowiadają osobiście. Natomiast mówię, nie kupuję oczami, bo wolę, żeby sprzęt grał, niż żeby ten sprzęt wyglądał. A jak się da połączyć, to już też chyba było, a jak się da połączyć, to super. Nie? Onkyo CDA i 55 to jest też CD, które miałem, to jest też z tych nowszych. No też mi nie gra, co będę mówił. No, mnie nie gra, ja kupiłem za 200 zł.
kupiłem za 200 zł i uważam, że te 200 zł to jest taka już maksymalna cena, jeżeli chodzi o walory dźwiękowe. On jest duży, znaczy wyższy troszeczkę niż normalny. No to powiedziałbym, że robi wow, jeszcze jak stanie koło takiego wzmacniacza Akai, który też jest wysoki, też w ogóle mamy taki... No właśnie wyciągnąłeś mi to wprost z ust. To chyba cena idzie za tym, że on jest po prostu duży. Wygląda ciekawie, na pewno wygląda jak sprzęt o wiele droższy niż jest. Tak, zdecydowanie tak. No on gdzieś tam pretenduje do tych wyższych modeli, natomiast no te wyższe są, trzeba im przyznać, że te wyższe są po prostu dobrze zrobione. I to, znaczy w ogóle Akai, tu nie ma lipy w środku, to nie jest tak, że to jest jakoś, tam jest poukładane, tam te płyty są zrobione tak, jakby naprawdę to robił komputer i składał robot i można by naprawdę książkę o tym pisać, natomiast no tutaj plusem jest to, że stosowali w zasadzie w większości te lasery KSS 150 i to jest plus, bo to jest wymienne, więc z tym się nic nie dzieje. I ja wolę tą serię inaczej, miałem 32, 52, 69, 73 i 93 i oprócz tego, że 93 i 73, bo to one jakby do tych swoich modeli wzmacniaczy 73 i 93 i 52 i 32, bo też je mam, to były zestawy do tego, natomiast o ile wzmacniacze są na Sankenach i to naprawdę świetnie gra. Troszeczkę, jak dla mnie, zbyt precyzyjnie, w sensie to nadal jest taki, bardziej zbliża się do tych niemieckich odsłuchów niż do japońskich typu Yamaha czy Sansui gdzieś tam. To CD-ki na PCM56 troszeczkę mi zamulają i nawet te najdroższe, one powodują, że to nie słucha się tego z taką przyjemnością jak Marantza, Philipsa czy Sony. Co my tutaj mamy dalej? Oczywiście niewątpliwym plusem jest to, że na przykład sprzęty mogą mieć pilota, no niestety. W magnetofonach to nie było takie zupełnie oczywiste. To jest bardzo ciekawy sprzęt. Również, no właśnie, ciekawy Denon. Bardzo ciekawy, dlatego że wygląda na dość stary odtwarzacz CD. Tak? Troszkę tutaj pachnie mi, o czym już wiele razy żeśmy mówili, starymi Philipsami. Tak. I zobacz, tutaj to jest to, co ja mówiłem na początku filmu, mamy, bo to są dwa modele, DCD-1100 i DCD-1000, to są jakby te same odtwarzacze, tylko że ten akurat, który widzimy, to jest wersja MIDI, a 1100 to jest wersja szersza, jakby, natomiast są takie same. PCM53 i to jest taki bardzo polecany, że tak powiem, odtwarzacz CD, jeżeli chodzi o lampizację, czy w ogóle zmiany, jakiekolwiek zmiany i to tam ogólnie Grundig i ten Denon to takie święte grale, jeżeli chodzi o odtwarzacze CD, KSS 121, jeżeli chodzi o napęd. No prosty wyświetlacz, nie wiem, czy tu jest uruchomiony. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Taki prosty właśnie jest, zero-jedynkowy. No jest, tak. Kultura pracy jest taka sobie, jaka jest, natomiast no miałem dwa i powiem szczerze, że no tak szybko jakie miałem, bo myślałem, że ten jeden, co go miałem, to on był zepsuty w sensie, a nie chciało mi się go sprawdzać, czy tam mierzyć i tak dalej, więc kupiłem drugiego i okazało się, że to jest to samo. No, ja mam wrażenie, że sprzęt z tym odtwarzaczem gra jakby był pod kocem. W sensie nawet sprawdzałem nie tylko ja i mam taką swoją płytę testową Jeana Michela Jarra i tam się dzieje w tym jednym z utworów tak naprawdę dosyć. Ja chcę sobie potestować właśnie takie uroki szczegółowości, no to włączam ten utwór i powiem Ci szczerze, że no połowy tam nie słyszałem i szczerze mówiąc kupiłem jeszcze jeden, bo myślałem, że się zepsuł, a to nie do końca. Jak dla mnie to też te ceny, bo te ceny to już tam 500 zł, no 200-300 zł to jest taka jak dla mnie cena realna za ten odtwarzacz, bo on jest ładny i jest porządnie zrobiony. Natomiast na forach krążą już legendy o tym, więc jego ceny będą takie, jakie będą i niższe już nie będą. Znaczy legendy pozytywne dla niego, tak? Tak. Znaczy generalnie jako jedyne, nie? Bo to jest PCM53, on naprawdę gra ciepło. W sensie to jest taki typowy vintage, cieplutki i natomiast on wycina, znaczy, no,
nie chcę powiedzieć za dużo, że mi wycina, tak, albo niweluje szumy, ja nie wiem, nie specjalnie się zagłębiałem w to, jak jest zrobiona aplikacja tego DAC-a, natomiast za dużo mi wycina z uroków muzyki, żeby mi się to podobało. Do jazzu, do starego jazzu gdzieś tam, jeżeli miałbym posłuchać, to pewnie tak. Natomiast w momencie, kiedy miałbym już takie nowe brzmienia, jakąś taką muzykę elektroniczną, czy muzykę, czy jakiś koncert, no to jednak chciałbym mieć trochę tych detali i jakby tego... Jednak gubisz szczegóły. Tak, i to jest... Najlepszym doświadczeniem było to, że siedziałem sobie, wiesz co, z młodą graliśmy w karty i to, wiesz, testowałem sobie, słuchałem i jakoś tak było, że płyty mi nie chciał czytać, czy coś przyłączyłem na drugiego CD i ten sam utwór, bo nam się spodobał i sobie słuchamy po cichuśku i nagle okazuje się, że ktoś, wiesz, stoi za drzwiami, ktoś coś tam robi za drzwiami, się okazało, że to są dźwięki, których ja na poprzednim nie słyszałem, a płyty nie znałem, bo pierwszy raz słuchałem i to było fenomenalne takie porównanie, zupełnie jasne, oczywiste. No. Dobra, CD371 mamy kolejnego Philipsa, też vintage'owy, bardzo fajny, jak wszystkie Philipsy generalnie bardzo ładnie wygląda. CD371, co on tu ma dalej? No parapecik, o którym już dzisiaj... Parapecik, no tak, właśnie. Tak. Raz, dwa, trzy. Już o nim dzisiaj było. Jest urokliwe, niewątpliwie jest urokliwe. To nie jest jego jedyna zaleta, bo to jest TDA 1541. Jeżeli tak jest, to powinno być napisane. Raczej jest. Radio Museum, Belgia, TDA, dokładnie tak. 1541 z filtrem SAA i to jest z dopiskiem R1. Generalnie to też jest kwestia tego oznaczania właśnie tych 1541. Nie, były 1541, 1541, a potem był R1, potem był z jedną koroną, z 2 koronami, z 4 koronami i tych DAC-ów to trochę narobili. Natomiast 499 zł jak za TDA to też jest dobra cena moim zdaniem i wolałbym na pewno to niż tego Denona 1000, z tym, że tutaj mamy CDM i mówię, ja ufam ludziom, którzy mają i którym działa i świetnie, natomiast ja sobie nie ufam, to znaczy ja znając moje szczęście to po trzeciej płycie by się zawiesił albo by przestał działać, więc generalnie ja raczej staram się i niestety jestem też skazany na niektóre, właściwie to na Sony jestem skazany, bo 1541 z laserem 150 jest tylko u Sony. Tu mamy Denona. Ja nie wiem, czy on się już kiedyś na kanale nie pojawił, ten Denon. Tak mnie się coś wydaje. 20-bitowy DCD-95, srebrny czy czarny. Być może, wiesz, już te rzeczy oglądali, że to co było rok, 1,5 roku temu, to już człowiek tego nie pamięta. To jest chyba jakiś taki chromowy, bym powiedział. Front może się podobać. No jest. Może się podziewać. To chrom, czy to brudny chrom? Znaczy się brudny to na pewno jest. Odbija coś, wiesz, podejrzewam, że to takie świetne jest w chromie, wiesz? Podejrzewam, że to w takim lustrze. Pod kątem to całkiem inaczej, powiem Ci, Michał, to pod kątem wygląda niż od frontu. Widzisz teraz? No, widzisz to zdjęcie. Tak. No ciekawy, bym powiedział, że ciekawy. No, to dla chcącego, dla sprawdzającego, no pewnie za wygląd 499 zł. Znowu NAD, kolejny NAD z takim, no to już jest chyba taka, ja nie wiem, czy to nazwać bida wersja. Jeszcze nowszy NAD. Z tym wyświetlaczem, taki trochę, taki wiesz co, jakbym widział Discmana, wiesz, z takim małym wyświetlaczem, bo nie ma miejsca i tak mi się kojarzy. To ja wiesz, jak pilot na przewodzie od słuchawek. Tak, disku, coś takiego jest. Dokładnie. No nic, co więcej, nic więcej, wyjście liniowe, tralalala. Dla fanów NADA kolejny, tyle że czarny.
Philips CD482. Trochę więcej tych Philipsów, bo te Philipsy są niestety, ale estety ciekawsze niż pozostałe. No bo tak. O wiele więcej się tutaj dzieje. 16-bitowy konwerter CD482 i mamy tutaj 1543. Niestety w przypadku ceny 500 to tylko i wyłącznie za wygląd, bo nie widzę tutaj sensu ładowania kasy w 1543, podejrzewam. No chyba, że ktoś bardzo potrzebuje napędu za 500. Co my tu mamy? No nie, to nie jest vintage. Marantz CD53. Tych Maranców aż tyle nie ma, ale pojawiają się bardzo, bardzo takie same cały czas, więc jakby trochę jestem zawiedziony, bo myślałem, że więcej będzie, ale podejrzewam, że są w cenie, więc nie ten przedział, nie ten pułap cenowy. Znowu 53, znowu Onkyo, Technicsy, Denon 735. Trochę spoglądam zawsze w stronę Denona, bo je bardzo lubię. 735 to już pewnie też na 20-bitowym, czyli już w tym nowszym DAC-u. Alpha Processing. No nic, jeżeli grają tak samo jak te na starszych DAC-ach, to można śmiało polecić, natomiast podejrzewam, że w tej cenie to wolałbym raczej sprawdzić niż kupować to w ciemno. Tu też jest nowsza 520, pewnie na 17 już. Kolejny Denon 1000. O, i tu jest tak pokazana różnica pomiędzy, dobrze mówię, 1100 a 1000. Nie, na górze jest 1000, na dole jest 1100. Na górze 1000, tak. I ten jest po prostu o tyle większy, natomiast one są bebechowo tak samo, odsłuchowo tak samo. No i tyle. No ja nie przepadam, znaczy dla fana pewnie, albo dla kogoś, kto chce, bo jest tych schematów przerobienia bardzo dużo, więc jeżeli ktoś by chciał sobie spróbować, jak to przerobić, no to jest bardzo prosty sposób, bo po prostu jest to przygotowane, dostępne w sieci, natomiast no ja nie jestem fanem, bo raczej wolę, żeby mi to odtwarzało tak, jak to przygotowała matka natura, czyli ktoś, kto to nagrał, a każda ingerencja, no tak jak buduję zwrotnicę czy kolumnę, no każda ingerencja powoduje, że zmieniam jej charakterystykę, no więc no zmieniam ją pod siebie, tak na dobrą sprawę, można użyć korektora na dobrą sprawę i będzie to samo, a tutaj no, mam za mało tych szczegółów, więc niespecjalnie jestem zainteresowany. Kolejny Harman Kardon, tym razem w wersji złotej. Co my tu mamy? No nic specjalnego. No ale za złoto się płaci. Tak. 7450. No inaczej to ciężko jest, bo to tak też człowiek nie jest w stanie, jeżeli już fiksujemy na punkcie 1 czy 2 czy 3 DAC-ów, to potem nie skaczemy po wszystkich innych, bo to się tak nie da i gdzieś tam czasami przedstawiciel, tak jak przedstawiciel w wykonaniu Technicsa czy Pioniera gdzieś tam na tych własnych konstrukcjach no, stanowi gdzieś tam wyznacznik o całej linii. To też jest trochę uproszczona i też jest trochę nie fair w stosunku do całej reszty, bo to nie jest tak, że któryś może nie zagrać albo nie zagrać bardzo podobnie, tylko nie ma to sensu, bo człowiek nie starczyłoby życia na to, żeby zebrać, zmontować wszystko, porównać wszystko i tym bardziej, jeżeli coś kogoś nie bardzo interesuje. Tą 500 też już mieliśmy dzisiaj. Tu mamy Banga i Olufsena, ale on to już wisi. Niestety jest niekompletny, więc też nie chciałbym się nad nim skupiać. Też Sony z wyższej półki, natomiast to też nie jest tak ani Burr Browna, ani na Philipsie. 890. Denonik 890. Tu mamy już też 20-bitowy, czyli to też jest już ten 61 na PCM-ie prawdopodobnie. One są trochę nudne, jak się przejrzy ich więcej, to w zasadzie każdy z nich jest bardzo podobny do siebie. CD Philips CD150 za 600. No i to jest coś, nad czym też można byłoby się chwilę zatrzymać. Nie wiem, czy on jest sprawny czy nie. Bez mała.
wymiata. Czyta wszystko. No bo to jest 2 razy 15,40 i to jest... No widzisz, to ja go mam, tak? Tylko ja mam jeszcze sprawny wyświetlacz, bo tu nie wiem, czy tutaj jest sprawny. Tak. I to jest coś, nad czym warto się zastanowić, bo to już jest stara szkoła i to, jak to mówią nasi sąsiedzi, to se ne vrati. Ja lubię akurat 15,40 na 2 dakach, na 2 kościach. U Philipsa to jest bardzo dobre. Powiem Ci ostatnio, ja w ogóle odkąd go mam, bo odkupiłem go od Grzegorza. Grzegorz miał takie 2, sprzedał mi jednego. I tutaj widzimy, czy tutaj te kości są tutaj opisane, są 1540p. U mnie jest, nie dałbym głowy, jeśli dobrze pamiętam, u mnie było chyba 1540a. No ja takich informacji nie mam, czy takie faktycznie były, natomiast no, wszędzie, gdzie wiszą, właśnie są te P. A może to były 1541, może to w innym Philipsie. Znaczy, być może tak było właśnie, może w 1541. Natomiast do czego zmierzam? On tutaj miał kłopot mój z szufladą. Nie chciała mi się szuflada za bardzo otwierać. Co się okazało, tam po lewej stronie powinien być taki mechanizm. Tutaj chyba widać, on jest na czarnym kółeczku, u mnie jest na białym. Tak, o właśnie tutaj, tak. U mnie jest na białym kółeczku i tam po prostu stare smary i brud się skrystalizowały i nie miało to siły. Trzeba było to wymyć alkoholem delikatnie, no bo to też alkohol na plastik może źle zadziałać i nasmarować i teraz no śmiga. Jestem bardzo zadowolony z tego, już mam też go kilka lat, świetnie to gra, no ale to tak jak sam mówiłeś, wiele razy na 1540 on jest i więc gra ciepło. I mam go w tej chwili podłączonego pod telefonkę na 201 chyba, tak to się nazywa, chyba 201 i tak jak Grzesiek wiele razy mówił, te 201 były na Germanach i na Krzemach. Mój jest niestety na Krzemie, ale jeszcze on, ten Krzem, który jest w tym telefonkenie, stara się udawać, powiedzmy, Germana. Ta 150 jest też gra no, bardzo tak analogowo i idzie dołem, tak ciepło, więc jak one dwa grają ze sobą, to jest aż troszkę przesłodzone. Ale jeszcze bardziej jest przesłodzone, jak podłączyłem go, powiedzmy, pod telefonkę na Opusa, całkowicie germanowego. No to tam już było całkowicie, tak? Więc podłączenie właśnie takiego 1540 pod jakiegoś normalnego Krzema, nawet takiego nowoczesnego, da dobry efekt, bo to będzie taki środek. Dokładnie. Chciałem właśnie już powiedzieć, że to takie właśnie Akai 5232, może ciut nowsze jeszcze jakieś, powiedzmy, wymysły od Sonego, czyli coś, co jakby trochę rozjaśni te dwie kości. Nie? O właśnie, tak. No bo też trzeba powiedzieć, bo jakby zachwyt nad Germanami to jest jedno, nie? Bo to co mówiłeś, że jakby te kwarce, te krzemy udają Germany, albo inaczej udają Germany i lampy. Jeszcze, Michał, one kiedyś się starały. Tak. A Germany naśladowały lampy, to mniej więcej tak było. I to mniej więcej, bo to jest tak, że to też jest kup, będziesz zadowolony, ale to nie jest tak, że każdy będzie zachwycony czy zadowolony z lampy czy z Germana. I to też trzeba jasno odpowiedzieć, że to trzeba lubić taką formę odtwarzania muzyki, nie? I to podejrzewam, że takiemu młodszemu pokoleniu nie będzie tak łatwo przeskoczyć na przykład na takiego Germana. Już pomijam wizualny aspekt samego tam amplitunera czy wzmacniacza, nie? No dokładnie tak, no nie ma tam też żadnych wodotrysków tak naprawdę, ale potrafi być prawdziwy front metal, więc zamiast obecnie plastiku. No jak na razie to ten Philipsik całkiem fajna propozycja. I to cenowo też jakby nie jest specjalnie, nie masakruje wszystkiego. Marantz 62 znowu. Tu mamy, no to już, mówię, to już te denony przebijają sufit, bo to mówię, to jest warte może 200 zł. Przynajmniej ja sprzedawałem 2 lata temu po 200 zł. Kupiłem za 200, za 150, czy 200, to śmieszne ceny były. Tylko mówię, to fama gdzieś tam idzie w sieci. Co my mamy? Marantz 41, SDP Denon 735. Coś fajnego może by tutaj.
trochę nowszy Denonic 710. To zdecydowanie nowszy. To już też znowu z tymi obłymi kształtami. Jednym się podobają nowsze, innym nie. Tu mamy PCM 1791. No jak ktoś lubi nowsze, to ma taką możliwość. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem 17, ale... No jeszcze to vintage'em nie jest. Tak, to wiesz, to tylko pytanie, ja cały czas się zastanawiam, bo to mówię, jak ten czas, jakby to nastawienie kupujących, no bo to w zasadzie, no my decydujemy, czy tam jakby... Czy coś jest vintage'em, tak, czy nie jest, jak to się przyjmie, nie? W sensie, tak. Czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie, bo no to jest dosyć ciekawy temat. Tu mamy Sony'ego. Mnie się bardzo to podoba. No mega, to ma swój urok. No gra kolorów jest zacna, tak? W kilku miejscach niebieski, trochę podświetleń i to już robi robotę. Całkiem zmienia wygląd odtwarzacza. Często nudnego, nieporywającego. Tak, jest bardzo ładny. Tak. To też na CX jest zbudowane. Nie wiem, co to jest za porównanie, zaraz zobaczymy. No ładnie, że tak powiem, tutaj to zasilanie też jest dosyć ciekawie poprowadzone. Mamy osobne tak, na wyjście na napęd i osobne wyjście na płytę. Jeśli dobrze widzę. No mi się podobają, to znaczy nie jestem fanem CX-a ogólnie. Czytałem, znam ludzi, którzy gdzieś tam ogólnie te sonowskie te daki cenią i uważają, że po lekkich zmianach, upgrade'ach i innych czary-mary, fikumiku potrafi to pokonać TDA 1541. Nie słyszałem nigdy takiej zmiany, która by mnie ujęła. Może, kto wie. Nigdy nie jest powiedziane, człowiek jeszcze nie wszystko wie, więc kto wie. Bardzo ładny, to znaczy bardzo ładny, mi się bardzo podoba, natomiast nie wiem, czy on jest na tyle ładny, żeby kosztować 700. 700, tak. Tak. Bardzo, natomiast to jest też, to jest w ogóle też otworzę sobie, pokażę wam. To jest 770, to jest też na PCM 56, dwie kości ma. Nie wiem, czy to jest brudne, czy nie, natomiast no, on jest wart bardzo ładny go, to jest dopracowany odtwarzacz CD i tyle, można powiedzieć. To znaczy, powinien kosztować połowę tego, co kosztuje, nawet nie połowę. No, nie sądzę, żeby jakby przepaść, w sensie to jest to samo, co 670. Ja mam zresztą jednego i drugiego, mam 670 i 770. Obydwa kosztowały mnie po 250 zł. Nie czuję tej różnicy, to znaczy na pewno dzieli je trochę, w sensie na pewno manipulator i tak dalej, wygląd zewnętrzny bardziej przypomina tutaj 590 czy też 490, ale no nie za tą cenę. No, jakby to była 710 na TDA 1541, to tak, to świetnie zrobiony, rzadki odtwarzacz CD. Dobra, następne, co my tu mamy dalej? Ciekawe, czy będzie coś jeszcze oprócz cen. Marantz, tego nie było. CD 500, no bardzo ładny, taki zupełnie inny. CD 5001. No coś można powiedzieć. W każdym razie widać już, że front panel jest aluminiowy, czy jakiś tam oksydowany. Ja, szczerze mówiąc, tak sobie teraz patrzę. Anodowany. CS4392, zupełnie nie mam pojęcia, jak to gra. Nigdy nie słyszałem, na pewno inaczej wygląda niż wszystko, natomiast jak to zagra i czy to jest warte tej ceny, tego niestety nie wiem i to trzeba było porównać już bezpośrednio jakimś takim... Podejrzewam, że budowa też jakoś tam wpływa na to, bo Marantz też lipy nie robił, ale czy to faktycznie na tej, jakby bez rozkręcenia też nie jestem w stanie powiedzieć. A nie będziemy każdego sprzętu tutaj wyszukiwać, żeby sprawdzić, jak on zbudowany jest. CD74. No gdyby to była 75, to też byłoby 1541, a tutaj niestety nie.
też designersko, tak jak ostatnio były, więc tutaj też się nie ma nad czym zachwycać za bardzo. To jest 67 w końcu, co to jest? 67 2. Marantz 74 był, albo będzie 75, gdyby była, dobra. Gdyby była 75, to byłoby 1541. Idziemy sobie dalej. Nad 1541, 541 już był. Harman Kardon też już był, one się też specjalnie chyba nie różnią, więc nie będziemy wchodzić, chyba że ten Harman, ale nie sądzę. Dobrze. DCD 1420 to też jest Denon, który gdzieś tam po forach internetowych pojawia się jako polecany. Czy dobrze, czy źle, to już są te dwucyfrowe, że tak powiem, Denonki. I one na różnych DAC-ach stoją. Ten stoi na PCM54, na dwóch DAC-ach PCM54. Te DAC-i, czy ten DAC ma też swoich fanów i też potrafi zagrać, natomiast czy on pobija pozostałe, tego nie wiem do końca. Na pewno jest porządnie zrobiony. Za krótko go słuchałem, żeby wyrobić sobie jakąś taką opinię, czy on jest na pewno lepszy na przykład niż 820, która jest połowę tej wysokości ma, w ogóle nie dorównuje, to jest bardziej zbudowane jak to Akai, nie? Marantz 5004 to też dosyć ciekawy model, ciekawie wyglądający. Tak, ale to już jest taki, można powiedzieć, ostatniej linii Marantza, na współczesnej chyba ciągle nadal w sprzedaży. Tak, no co zrobić? No, gdzieś tam nie wszystkie firmy miały tą szansę czy możliwość, żeby zostać na tym rynku, a te, które zostały, gdzieś tam pewnie musiały iść trochę dalej i się pobawić trochę w zmiany, w następstwa czasowe, design, i to są pewnie tego efekty, następstwa. No, akurat Marantz, porządna firma, tutaj nie ma ściemy, więc myślę, że wszystko zależy od ceny. To nawet nie wiem, na czym to stoi, więc trudno mi jest się wypowiedzieć. Co my tutaj teraz mamy? Marantz CD 6000 OSE, to też z tych młodszych dzieciuszków. Troszkę zewnętrznie podobny do tego poprzedniego Marantza sprzed kilku modeli do tyłu, co żeśmy widzieli. Właśnie się zastanawiam, czy ja kojarzę, na czym on stoi, ale CD 6000 to pewnie na jakichś SM-ach albo jakichś innych. No nieważne. No dla fana podejrzewam, każdy może sprawdzić, jeżeli się podoba, ale 750 zł, no cóż, Marantz jak Marantz tanio nie jest i nie będzie, w tych wyższych modelach pewnie i nowszych. Technics kultowy, Technics kultowy, kultowy, pilota. No pilot jest pokrętły, jest więc może i kultowy, no. Wiesz, może tutaj ten napis Optical Output, kto wie, inaczej, nie siedzę aż tak w Technicsie, żeby powiedzieć, że nie jest kultowy, ma pokrętło, więc może faktycznie to jest coś, 18-bitowy DAC, gra pewnie jak Technicsy, mówię, nie chciałbym być zrozumiany, ale prawdopodobnie jak każdy Technics, pewnie troszeczkę lepiej, trzeba byłoby się wczytać, dlaczego on jest kultowy, być może też przez nazwę. Co tu mamy? 6002, Marantzek i mamy przed nami ostatnia strona. No tak, to niewiele się chyba różni od tego, co widzieliśmy poprzednio. Pilot uniwersalny, made in China. I ostatnia strona. Tutaj Technicsy, to jest bardzo podobny model, więc nie będziemy wchodzili w to. Kolejny Marantz 6000. Czy jest tu coś...
tutaj, aż w to wejdę. Denon 685 i tak się zastanawiam, dlaczego, skąd ta cena tutaj, bo tego nie jarzę. Nie mam pojęcia. To jest na 17,02 i ja zupełnie nie mam pojęcia, czemu ta cena miała być taka wysoka. 800 zł. No, przebijają niektórzy cenę. No, chiński Denon. Tak. Zastanawiam się, zbliżamy się do granicy 1000 zł i czy jakoś, oczywiście na Allegro czy na innych portalach można znaleźć, tak jak mówiłeś chyba na początku, odtwarzaczy po kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale czy powiedzmy do tego 1000 zł znajdziemy jakąś perełkę, to już nam dużo nie zostało. No nie, dużo nam niestety nie zostało, a tak sobie patrzę, tu mamy rotelka. Też tego rotelka jeszcze nie było. No, to już taki duży rotelek. Tak. Cenia uzasadnia wielkość. No taka mania wielkości trochę, tak mi się wydaje, że to gdzieś, ale to u rotela to może być jednak niespodzianka taka zupełnie niewielkościowa i dla 945 no tutaj trudno powiedzieć. Podejrzewam, że no gdzieś tam na czymś to pewnie fajnym stoi, ale chociaż u rotela to też są te daki, których ja nie znam osobiście, więc ciężko mi jest się wypowiadać. No, były i TDA i mieli PCM-y u rotela i ten przekrój był, jakieś WM-y z tego co pamiętam jeszcze też były. Natomiast na czym to stoi, to jest jakaś zmieniarka w ogóle, więc 6-dyskowa. A jak to gra? Już wiemy skąd ta wielkość, tak? Wysokość czy grubość, jak to woli. Natomiast jak to gra, kurczę, trudno mi powiedzieć, więc nie wiem. Na razie, tak jak mówiłeś, kurczę, nie mam jakiegoś swojego faworyta zupełnego. No tu mamy pierwszy model z tych wyższych ES-ów, jeżeli chodzi o Sony. Docenione, dobrze zrobione, ładne. No powiedzmy, że nieraz ten stan nie odzwierciedla tego, gdzie to powinno stać. Może spadło. No one, no tutaj też lipy nie ma i one są dobrze zrobione. Ja niekoniecznie wszystkie, bo ja słuchałem akurat część tych ES-ów i nie wszystkie mi przypadły do gustu, szczególnie te na dakach tych typowo sonowskich i nie chcę generalizować, bo one, no tutaj ceny się zaczynają od 900, 1000, 1200 zł, no to w zależności od tego, ilu tych chętnych jest. I czasami jest tak, że po prostu ten napis, czy w ogóle to ESD robi robotę, no zupełnie nie wiadomo dlaczego. No bo oprócz tego, że jest fajna budowa, fajnie to wygląda, to jeszcze powinno to grać. No, nie zawsze gra i no cóż, no tak jest niestety z tymi dakami niefirmowymi. No ale tu wracamy do początku, zresztą nie tylko tego nagrania programu, czy tylko innych, no jak kupuje się oczami często i sprzedawcy o tym wiedzą, ewentualnie samym sprzedawcom się to podoba, stąd te ceny. Tak. Tutaj jeszcze taka uwaga, bo w przypadku tych daków Sony'ego CXD, ten 2552 i to chyba są, znaczy inaczej, nie chciałbym też generalizować, ale z tego co wiem, to są jedne z takich najbardziej sensownych daków i to w miarę gra, natomiast no, to się nie zbliżyło do TDA i no niestety długo, zanim tam gdzieś ta przerwa mija. Tu mamy też Denona 1500 w wersji drugiej. No one, te wszystkie Denony w tej wersji czterocyfrowej, to jakby ta budowa czy podejście do tematu jest na wysokim poziomie, te pozłacane końcówki, tak w tym przypadku i tak dalej. Natomiast cały czas się będę gdzieś tam bił z tym, że te wersje 820, 810 może trochę bardziej plastikowe, może ciut starsze, są też mega i jakby mnie trudno będzie zamienić, jakby nawet się nie próbuję gdzieś tam zderzać z kolejnymi modelami. Natomiast Denon to jest taki zawsze strzał, pewniak taki, który jak
chcesz, a nie wiesz, to Denon na pewno zagra, to kolejna 1420. Tu jest Philips 820. Też jeszcze nie trafiliśmy na tą 820. 1541. Podobny już był z tym manipulatorem, natomiast tam był chyba na 1543, nie? Z tego co pamiętam. Tak. Tam cena była też niższa dużo, nie? Tak. Natomiast tu mamy już tam to było około 900 zł, chyba jak pamiętam. Także tutaj chyba w ten deseń cena oczywiście od razu w górę. Natomiast warto. No, 1541, no czy warto 900, to nie wiem, natomiast warto w porównaniu na przykład z pozostałymi, które tutaj na tej stronie widzimy po 800, to myślę, że to 1541 robi większe wow, przynajmniej w wykonaniu Marantza Philipsa. Co tutaj dalej? Yamaha. To też zmieniarka jest. Nie wiem skąd ta cena, czy nie było wcześniej jakiejś mniejszej. DCD-50 to nie jest model vintage'owy. 7040 od Kenwooda. 70 to też już jest taki model nowożytny. I szczerze mówiąc, tak zbliżając się do końca tej 10 strony, oprócz tego Philipsa na 1540 to póki co nic specjalnego nie było. CD204, no też urokliwy model. CD204, proszę pana. Całkiem. No i na czym on będzie? Na 40 czy na 41? Wiesz co? To jest też na dwóch dakach 1540. A widzisz. No, tylko że to też cena wyższa, nie? Nie wiem, czekaj, tak, bo tam był... No ze względu pewnie na ten joystick po prawej stronie, że jeśli tak mogę nazwać, ten płaski joystick, tak. To zupełnie inaczej wygląda niż tamten, zresztą tutaj ten wyświetlacz. Tak. Ta całość jakby gra rolę. No ale czy to jest warte, bo on kosztuje 950 zł, czy to jest warte? Znaczy inaczej, to też trzeba byłoby posłuchać, nie? Bo to tak jak z Grundigiem, kurczę, te późniejsze modele były już bardziej plastikowe, na przykład te na 1540, mówię o na przykład tym 7550 czy 7500, to kawał porządnych sprzętów, nie? Aczkolwiek 950 zł to nie jest mało jak za odtwarzacz CD, więc on na pewno takim moim wyborem nie będzie. Yamaha 930, no to już po nowości i tak trochę porysowanie. Niestety wielka szkoda, bo tak to wygląda ładnie. Ten, mimo wszystko, że bursztynowy taki wyświetlacz, ale jest... Tutaj mamy troszkę żółtego, czerwonego, więc to jest też ciekawe. Szkoda, bo to wiadomo, że nie każdy ma na to wpływ, nie? Natomiast szkoda, że to niestety przy tej cenie to robi roboty i to dużą robotę. Yamaha 860. Myślałem, że trafimy na coś bardziej vintage'owego niż trafiliśmy i raczej chyba się nam nie udało. Jednak w cenie do 1000 zł takiego mocnego vintage'u nie było, no ale można przeglądać sobie Allegro i ten mocny vintage, tak, zaczyna się pomiędzy już 1,5, 2,5, 3 tysiąca, tak? Jeśli chodzi o te Marantze i tym podobne inne odtwarzacze CD. Tak, tym bardziej, że szukając gdzieś tam w ofercie gdzieś czegoś, co faktycznie może niekoniecznie z zupełnych początków produkcji, bo one też są niestety ułomne z tą kulturą pracy, która nie jest kulturalna w ogóle. Natomiast gdzieś tam to podejście tych prób budowania czegoś na poważnie, tak niekoniecznie po marketingowemu, bo potem to już wchodził księgowy marketingowiec i cieli, odejmowali, wycinali, miało błyszczeć, miało świecić, a niekoniecznie działać, nie? Natomiast wszystkie te odtwarzacze, taka reasumpcja naszych wywodów dzisiejszych,
to gdzieś tam te kości na 1540, 1541. Ja jeszcze dołożyłbym do tego PCM56. To są te, na których warto byłoby zahaczyć oko i ucho, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, początki zabawy, no bo wiadomo, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc dzisiaj zadowolimy się odtwarzaczem CD za 200 zł, natomiast nie oszukujmy się, budowa odtwarzacza za 1000-1500 zł, mówimy już o cenach używanych, będzie zdecydowanie wyższa, jakość budowy będzie wyższa, na pewno zasilanie będzie lepiej poprowadzone, na pewno wszystkie te kwestie związane z obudowaniem DAC-a, czyli osadzeniem go na płytkach, te wszystkie filtry, nie filtry, czy brak tych filtrów, bo to też w zależności od podejścia, rezystory i kondensatory, których użyto, będą miały zupełnie inny wydźwięk, więc całość się złoży na odsłuch takiego sprzętu. A tak od Ciebie, Darku? Wiesz co? No cóż może mi się tu podobać? No, mi się podoba, tak jak w filmie Race. Podobają mi się piosenki, które już znam, także podoba mi się również odtwarzacz CD, który mam, więc Philips 1.5.0. Aczkolwiek ten Sony, co przed chwilą pokazywałeś, również był uroczy, czy poprzedni taki ten Sony, którego nie byłeś przekonany, a cena wynosiła 700 zł, no bo tak jak mówię, no po prostu było coś się albo podoba, albo nie podoba, oprócz tego, jak to brzmi. Tak, no bo niestety to też taki fakt jest, że no coś musi brzmieć, tak jak ten Denon 1100, on naprawdę ładnie wygląda, jeżeli ktoś szuka starego sprzętu, to jest jeden ze starszych sprzętów. Pilot, spoko. No właśnie, widzisz, o tym nie wiedziałem, a dzięki temu już w tej chwili o tym wiem od Ciebie, żeby gdzieś tam posiłkując się twoim zdaniem, twoim doświadczeniem, no bo jak mówiłeś, miałeś i masz tych odtwarzaczy CD całą masę, czy przesłuchałeś, no to powiedzmy już nie będę na to się napalał, tak powiem. Inaczej, to wiesz co, to jak z tym, to już też parę razy było i pewnie się jeszcze raz parę razy nam przeniesie, że to, co jest chwalone, oprócz tego, że rośnie w cenę, nie oznacza, że jest tyle warte. Może jest warte jakieś tam kwoty, natomiast jeżeli ona będzie napompowana przez, powiedziałbym, spekulacje, czy jakby reklamy, czy innego rodzaju wymysły, wydumy, to tak naprawdę do niczego to specjalnie nie doprowadzi. Mówiłeś na pewno o tym Sony, on jest urokliwy i oprócz tego, że on nie jest to jakby nie jest zbudowany na tym, co ja bym chciał, żeby był zbudowany, to jest zdecydowanie mój typ tego odcinka. Chociaż ten najtańszy DAC za 400 TDA 1541, co to było? To był Marantz? Czy to był Marantz. To chyba to był taki best buy, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny na pewno. Zgadza się. No, ale wracając do tego Soniaka, którego widzimy teraz, pięknie wygląda, no to jest ozdoba kolekcji. Każdy na niego zwróci oko, jak będzie pod prądem. Tak, to zdecydowanie tak. To mi się przypominają pierwsze telefony komórkowe z Sony, to też generalnie tam też trochę tego niebieskiego, trochę czerwonego, odchylany mikrofon na antence, coś tam takiego było. Sony miało coś takiego w sobie, że potrafiło mimo tych całych szarości zrobić coś fajnego, nie? To jest właśnie kwestia też ludzi, których się zatrudnia, projektantów, grafików, którzy potrafią to ogarnąć, którzy mają jakąś fajną wizję, nieszablonową często, albo rozumieją po prostu klienta w pewnym sensie, tak? No bo mówię, za zaciekawienie zewnętrzną szatą graficzną klienta, to też jest duży plus przy sprzętach. Tak, zdecydowanie tak. Na koniec co możemy powiedzieć? Na pewno nie poruszyliśmy wszelkich ważnych kwestii. Na pewno gdzieś tam daliśmy ciała albo i nie, jeżeli chodzi o opisy DAC-ów. Być może ja na pewno. Natomiast to nie jest też tak, że jesteśmy w stanie o wszystkim i o niczym i poruszyć każdy temat i rozwiać każdą wątpliwość. Piszcie, pouczajcie, jak są ważne kwestie, oczywiście podyskutujemy, być może będzie coś, co będzie warte omówienia w następnych odcinkach, może następna część będzie z tych kwestii droższych, bardziej topowych, niekoniecznie na każdą kieszeń, natomiast to też jest warte zaznaczenia, że to jest to, o czym mówiłem na początku, że im droższy, tym bardziej boli, jak się zepsuje. I tu też jest kwestia tego, czy mamy 1, 2, 3, 5, 15,
bo jak ktoś już przerobił więcej niż 10, to gdzieś tam ma jakąś tam wiedzę i wie, czym jest sens ryzykować, czy nie. Fajne są jednak też elementy wystroju wnętrza, więc nawet jeżeli taki odtwarzacz będzie meblem, to on nam na pewno kolekcję umili. I nawet kiedy będzie grał średnio, to i tak się go nie wyzbędziemy, bo im więcej, tak jak mówisz, im więcej posiadałeś czy posiadasz odtwarzaczy CD, to wiesz, które chcesz sprzedać, a które mimo wszystko chcesz zatrzymać, tak? Mamy swoje tam jakieś typy. No, typy są raczej oczywiste, no. 1540 i 1541. No tak, to niestety, to tak jak we wzmacniaczach i Germany, i Krzemy z początków produkcji, i lampy, tak samo w przypadku daków mamy te nasze tropy. Zatem doszliśmy do końca, żegnamy się z Wami i do następnego razu w takim razie. Pozdrawiamy. No zobaczymy w jakim składzie, czy Ty z Grzegorzem, czy ja z Grzegorzem, czy my w trójkę, no zobaczymy co czas przyniesie. Znaczy tak na koniec powiem, nie pokłóciliśmy się z Grzegorzem, że Grzegorza nie ma, po prostu Grzegorzowi nie chciało się nagrywać. A my dzięki temu mogliśmy w jakąś tutaj konwersację wejść, w wymianę zdań, tak? Nie był to monolog. Tak, no dobra, to wszystko. Ja również dziękuję Tobie, Michale. Dziękuję Tobie, Darku. Dziękuję do widzenia. Cześć, hej. Cześć, na razie, do widzenia.